dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim. Witam serdecznie. Kłaniam się. Jak co czwartek witamy wszystkich na cotygodniowym live'ie. Dzisiaj w minimalnie zmienionym składzie, bo zabrakło naszego kolegi i przyjaciela, pana Zena, czyli Mateusza Lecha. A pan Zen Mateusz Lech, którego pozdrawiamy, co w tej chwili robi? To, co wielu z nas by już chciało. Odpoczywa, kurna, ale wiesz co? Co to za odpoczynek, jak on puszcza takie treściwe nitki. Tak. Tak, ja się właśnie zastanawiałem. Tak? On jest uzależniony po prostu. Ale w międzyczasie Mateusz, stanąłeś nam w poprzek. O, już wróciłeś. I szanowni państwo, przypominając tych, których już znacie oraz tych, których znacie tylko na razie z mojego kanału i jego twórczości przede wszystkim facebookowej, przypominam i witam w imieniu widzów profesora Daniela Boćkowskiego, Martina z kanału Martin, Kremlinka Show, Paweł Jeżowski, który już się przedstawił, i Mateusz Duch, bloger, który coraz częściej też wypowiada się przed kamerą. Szanowni państwo. Ale Mateusz Duch już u nas był, tak, z tego co pamiętam. Tak, ale ciałem. No, wtedy był mało i krótko, będzie miał dzisiaj szansę zasłużyć na więcej. A tymczasem, pozdrawiając cały czas naszego pana Zena, który odpoczywa pracując, ale dla fanu, tak, no, oby nie podpadł za mocno swojej lepszej połowie, bo to się może zdarzyć. To, szanowni państwo, dzisiaj przy czwartku, bo już niektórzy mówią, że to jest tak naprawdę kolacja czwartkowa, tak jak u króla Stanisława Augusta były obiady czwartkowe, to u nas się zrobiła sympatyczna kolacja, czego jeżeli ktoś będzie przy nas konsumował, zazdroszczę, bo jeszcze jej nie zdążyłem zjeść, ale też jak najbardziej wątek chyba pozytywny. A od czego byśmy zaczęli? Rzecz jedna, która spowodowała skutki dwa. A więc Chiny sygnalizowały już od tygodni, że widzą siebie w roli mediatora w tym konflikcie i zrobiły to, co zapowiadały. Wysłały swojego specjalnego przedstawiciela, którego, o ile dobrze wymówię jego nazwisko, nazywa się Li Hui, czyli kogoś, kto jest ponad ministrem spraw zagranicznych chińskim, aby odwiedził dwa zwaśnione kraje, plus te, które w największym stopniu mogą wpłynąć na, i tu jest pytanie, czy obydwie strony, czy tylko jedną stronę konfliktu, raczej właśnie bym powiedział, że Ukrainę. I co najlepsze, wywołało to skutek. Oprócz tego, że spotyka się z tymi przedstawicielami lub też liderami tych krajów, to nie może się spotkać z liderem Ukrainy, który właśnie w tym czasie odwiedza kraje, na których wsparciu bardzo mu zależy, i przyjmując, że zapewne korzystał z tego, żeby wystartować z Polski, poleciał do Rzymu. W Rzymie również odwiedził Watykan, następnie Berlin, następnie Paryż, a następnie Londyn. Więc nie mógł się spotkać z wysokim przedstawicielem chińskich władz. No ale jakby tak na to popatrzeć, prezydent powinien rozmawiać z odpowiednikiem swoim, raczej prezydentem, a tu prezydent Chin nie przyleciał. Więc spotkał się minister spraw zagranicznych, nawet nie chyba premier. Jeśli dobrze kojarzę, to zaraz mnie poprawicie, jeśli coś powiedziałem nie tak. Więc trochę to wygląda, tak jak powiedziałem, że aby nie rozmawiać o niektórych ważnych aspektach, poprosił Zełenski, by przekazano jego stanowisko mówiące żadnych ustępstw terytorialnych ze strony Ukrainy, i nie spotkał się z tym przedstawicielem. Czy wy też tak to widzicie? Danielu? Czy jak ja to widzę? Znaczy widzę wyraźnie, że Chiny nadal kombinują przede wszystkim na Rosję i tak naprawdę oczywiście dobrze, że najpierw pojechał Huey do Liwei, czy tam Li i tak dalej, do Kijowa, bo wyglądało tak, że najpierw poustalał pewne rzeczy, więc tu jest jednak taki gest w kierunku Kijowa, natomiast od samego początku komunikat chiński był jasny i komunikat ukraiński był jeszcze bardziej jasny, że Ukraina nie zamierza w żaden sposób ustąpić terytorialnie, tylko dlatego, żeby Chiny mogły odtrąbić swój sukces. Pytanie, czy w ogóle Chiny nastawiają się na sukces, czy tak naprawdę ta cała podróż
ma dać im carte blanche do tego, że ich interesy z Rosją są jedynie słuszne, szczególnie, że tutaj też bardzo ważna rzecz, wczoraj czy przedwczoraj dostałem info, i to ona też chodziła już po sieci, że Chińczycy właśnie dostali prawo użytkowania portów we Władywostoku, więc to w ogóle już jest jeszcze bez warunków wstępnych i tam jakichś tam specjalnych układów, więc to już pokazuje coś, co mocno świadczy o tym, jak Rosja jest podporządkowana. Więc Li Hui jeździ, jutro będzie u nas, zobaczymy, co przywiezie i jaką ofertę i o czym będzie u nas rozmawiał. Raczej wygląda na to, że ta podróż Zełenskiego wcześniejsza ustawiła tą wizytę, bo nie sądzę, żeby Macron dużo mocniej naciskał w tym momencie poprzez te chińskie kontakty, bo jednak te obietnice dotyczące zbrojeń są bardzo duże. Niemcy tak samo, Brytyjczycy w ogóle odpalają tą dziwną koalicję F-16 dla Ukrainy, a jeszcze ciekawsze, co przeszło trochę bez echa, chociaż na Radzie Europy było podnoszone i co wyszło z Pałacu Elizejskiego, to, że kluczem teraz jest nie tylko pomoc Ukrainie, ale już przygotowywanie dalszych materiałów oskarżycielskich wobec Federacji Rosyjskiej. Stąd między innymi Pałac Elizejski zadeklarował, o ile pamięć mnie nie myli, 2 laboratoria, które mają pomóc zbierać dowody zbrodni dalsze rosyjskie, plus to właśnie Macron miał przedstawić na posiedzeniu Rady Europy kwestię wspólnego stanowiska dotyczącego pełnych odszkodowań, zadośćuczynienia ze strony Federacji Rosyjskiej na rzecz Kijowa za prowadzoną wojnę. I myśmy się skupiali na broni, natomiast to trochę tak ciszej przeszło, ale moim zdaniem te 2 kluczowe rzeczy, z jednej strony to zadośćuczynienie, z drugiej te laboratoria dodatkowe, które mają zbierać materiały pokazujące rosyjskie zbrodnie wojenne, to jest jasny komunikat, że nie tylko, prawda, pomagamy, ale przygotowujemy się już na wypadek potencjalnych rozmów i negocjacji. No to tutaj myślę, że do tablicy też mocno musi być wywołany w tej chwili Mateusz, bo popełniłeś też nitkę dotyczącą właśnie tego lennego hołdu, jak ty to nazwałeś, a propos Władywostoku. Taka ciekawa informacja, mało znana. Ona już ma swoje kilka dni, bo 4 maja Chińczycy opublikowali właśnie informację na ten temat, że Rosjanie otworzyli dla nich pierwszy raz w historii, odkąd zajęli tamte rejony, ten port we Władywostoku. A jak wiadomo, port we Władywostoku to można powiedzieć jest bastion, twierdza Rosji na Dalekim Wschodzie, nad Pacyfikiem. Słychać mnie dobrze, bo coś mi się zawiesiło. Bardzo dobrze. Okej, dobra, to może inne są problemy. No i właśnie Chińczycy będą mogli teraz korzystać z dobrodziejstw infrastruktury tego portu morskiego, natomiast będą musieli na pewno poczynić pewne działania logistyczne, żeby w pełni mogli zacząć właśnie z północno-wschodnich Chin kierować przez ten port rosyjski, to można powiedzieć władcę wschodu, bo Władywostok można tłumaczyć jako władca wschodu, dalej już drogą morską w inne rejony Chin, czy też w świat. To jest też bardzo ciekawa informacja, bo też Chińczycy podali, że te towary, które będą przechodzić przez rosyjski port, no nie będą podlegały opłatom, czyli po prostu Rosjanie nie będą brali za to pieniędzy, więc to jest dopiero dziwny układ, że otwierają port, pozwalają towary transportować, a nie będą mieli z tego pieniędzy, więc to naprawdę być może poszła jakaś układanka na innym poziomie, czyli nie wiem, Chińczycy powiedzieli, no to nam dajcie, nie wiem, Władywostok do handlu, a my wam coś tam spróbujemy ogarnąć, tak, czy też dostarczyć. Ale poczekaj, ty jesteś Mateusz, pewien, ale że oni nic tam nie będą za to kasować, bo przecież same operacje portowe to są koszty liczone. No, ale tam chodzi o cła i kontenera. tak jak właśnie tam pisali, tak, Chińczycy, że to nie będzie właśnie podlegało opłatom, bo to będzie transportowane, bo teraz te transporty będą szły do portów chińskich, do 2 wymienionych portów, które będą na południu Chin. Więc taki, można powiedzieć, będzie handel wewnętrzny Chin, tylko że przez port Władywostoku.
Więc Czyli to też... Harbin i cała ta reszta, tak? Tak. Czyli oni po prostu będą... Ale to oni chyba wykorzystywać. nawet tam powiedzieli, że wszystko będą nazywać po chińsku, ale nie chcą tych rosyjskich nazw, to w ogóle jest szaleństwo. No też taka informacja pojawiła się parę miesięcy temu, w marcu czy w lutym, że właśnie Chińczycy zlecili, żeby używać na mapach do rejonów, obszarów, które są w granicach administracyjnych Federacji Rosyjskiej, które leżą na terenie Dalekiego Wschodu, czyli na północ od rzeki Amur, czyli od tej, można powiedzieć, obecnej granicy, starych chińskich nazw, bo kiedyś tam przed 1858 rokiem to były tereny chińskie, czy należały do strefy wpływów Cesarstwa Chińskiego. Tam Rosjanie pojawili się dopiero w drugiej połowie XIX wieku i zagarnęli ogromne tereny, więc z punktu widzenia Chin, Pekinu, to te tereny były chińskie. Więc to też jest taka ciekawa rzecz, że oni oczywiście się tutaj tak oficjalnie bratają, ale tam mogą być różnego rodzaju twarde gry o swoje interesy. I Rosjanie tu niestety są stroną bardzo, bardzo słabo, więc Chińczycy będą próbowali jak tylko się da wydusić jak z cytryny, tak, z Rosji, ile tylko się da tych swoich właśnie korzyści, czy to handlowych, politycznych, gospodarczych. To ja teraz dorzucę do tego jeszcze jedno pytanie, bo to mi się kojarzy z tym zabiegiem, jaki zrobili Chińczycy z portem Gwadar w Pakistanie. Z tamtej najbardziej na zachód wysuniętej części Chin dostarczanie wszystkiego do portów to jest długa droga kolejowa. I oni zbudowali, czy kończą linię kolejową właśnie tam do Gwadaru, w którym wydzierżawili porty. Już nawet oglądałem materiał filmowy, gdzie praktycznie rzecz biorąc Pakistańczycy zostali z części miasta kompletnie wyautowani bez prawa praktycznie wejścia. Cała obsługa jest chińska, tam jest baza marynarki wojennej i cały możliwy eksport ładowany na wagony kolejowe z tej najbardziej na zachód górskiej, górzystej części Chin trafia już tam. I w tym momencie, tak patrzyłem przed chwilą na mapę, jak wygląda mapa w rejonie Władywostoku, no to zaraz poniżej jest Korea Północna, czyli mocno odcina to Chiny od dostępu w tym momencie do morza. A tam są jeszcze setki kilometrów, jeśli nie 1000, na północ górzystych terenów, z których też jakieś produkty, czy to nawet rolnicze, mogłyby spokojnie iść. Więc za tym zapewne trzeba obserwować, pójdzie budowa linii kolejowej w kierunku na Władywostok, no bo jak inaczej masowo puścić towary do tego portu, żeby on obsługiwał, tudzież jak pójdą z chińskich portów towary tamtędy w większej liczbie, no to musiałyby jechać linią kolejową do północnej części Chin. Masz wyłączony mikrofon, Mateusz. Nie wiem, jestem. Byłeś. A teraz? Tak, jest okej. W ogóle Władywostok to jest właśnie końcówka tej słynnej kolei transsyberyjskiej, którą Rosjanie zbudowali, więc... Ale ona biegnie przez Rosję, a nie przez Chiny. Tak, ale też taka ciekawa rzecz, w 2015 roku, jeżeli się nie mylę, Chińczycy proponowali, że zbudują z północno-wschodnich Chin do Władywostoku kolej wysokich prędkości. No ale wtedy Rosjanie odmówili. Zobaczymy, czy teraz pójdzie jakiś ruch, że Chińczycy zaczną budować jakąś infrastrukturę, żeby skomunikować ten rejon Dalekiego Wschodu rosyjski ze swoją infrastrukturą, bo jeżeli się to uda, no to Chińczycy będą mogli łatwiej eksplorować te tereny, a tam mają co robić, więc to jest naprawdę dość takie ciekawe zagadnienie, bo mogą oczywiście, nam się wydaje, że zajęcie tych terenów wymaga zmiany formalnego właściciela, ale wystarczy, że będą tam realizować swoje programy gospodarcze, podpiszą umowy, oczywiście korzystne dla siebie, a nie dla Rosji, więc będą syci, tak? Będą czerpać pełnymi garściami zasobów z Syberii. No, ta eksploatacja tych północnych Chin Chłopaki, Syberii, tak? mam prośbę. Jest nas 5, więc każdy niech się wypowie, bo zaczyna bez Mateusza. To wygląda tak, że rozmawiacie we dwójkę, co myślę, że to nie jest kierunek. Słuszna uwaga, Daniel już mówił. Jeszcze coś chcesz, Danielu, dorzucić? Przechodzimy do Martina. Nie, na razie Paweł. Bo... Paweł się zgłaszał, O, także Paweł. jak coś to Paweł... Tak, ja się zgłaszałem, bo chciałem tylko dodać, Mateusz, taka prośba, jakbyś mógł wyłączyć tego YouTube'a, odsłuch, bo ja cię wyłączam co jakiś czas. Ale cały czas słyszymy, wiesz, odsłuch. Z tyłu masz włączonego pewnie na kompie albo gdzieś.
To słuchaj, to ja zaraz tutaj się wyautuję. Dobra. Mhm. Słuchajcie, taka jedna rzecz odnośnie tego Nie, no dobrze był, tylko trzeba było wyłączyć tego YouTube'a. Odnośnie tego Władywostoku, to nie wiem, czy słuchaliście, ja nakręciłem jakiś czas temu na Kremlinka Show taki odcinek na temat Wielkiej Smuty i tam dosyć było dużo właśnie na ten temat, jak to wygląda, jakie są podpisane na ten moment umowy. No bo to wygląda tak, że jeżeli chodzi o ten Haishen Wei, czy jak oni to nazywają, jeżeli ktoś zna dobrze chiński, to być może mnie poprawi, natomiast oni używają właśnie tej pierwotnej nazwy Władywostoku, czyli tego Złotego Rogu, czy Złotej Zatoki, czy Zatoki Trepang, tak, dokładnie. W każdym bądź razie jednym z właśnie z takich deali, którzy Rosjanie robili, jak był Xi w Moskwie, to było oddanie Władywostoku do handlu. I o tym mówiłem, także Chińczycy po raz pierwszy mogą uzyskać bez żadnego zbrojnego tutaj udziału dosyć ważne kontrakty handlowe. W zamian, bo pytacie się, co dostali w zamian. No w zamian Chińczycy obiecali, że znaczy oni już wydali kilka miliardów właśnie dolarów na ten port we Władywostoku, to są inwestycje chińskie, natomiast obiecali na Władywostok i drogę północną, że rozpoczną od 30 miliardów dolarów, jeżeli chodzi o inwestycje. W zamian mieli dostać możliwość handlu z Władywostoku. Jakie szczegóły tego były? Nie zostały do końca właśnie wtedy ujawnione, natomiast no teraz od maja zaczynają się przebijać te szczegóły. No i wygląda to tak, jak Mateusz mówi, tak, że Chińczycy mają tutaj w jakimś tam stopniu wolną rękę i należy się spodziewać następnych nakładów. Przy czym ja bym się nie spodziewał jeszcze w tym momencie na kolej, bo tam jest bardziej skomplikowana sprawa, natomiast na pewno dużo towarów będzie kierowanych do Władywostoku i jeszcze bardziej będzie uzależniało, no kierunek jest prosty, no bo to będą głównie towary z Chin i jeszcze będzie zwiększało uzależnienie Rosji od Chin, tak? No i to jest Paweł, a również myślisz, że za tym pójdzie jeszcze migracja, jeżeli chodzi o obsługę portów, Chińczyków i tak dalej? Bo to jest kluczem tak naprawdę. Tam wiesz co, ja o tym też wielokrotnie mówiłem i to jest jakoś u nas w ogóle, nikt się tym nie interesuje. Powstają masa, tak jak teraz bardzo dużo powstało tych spółek, powiedzmy w Arabii Saudyjskiej, a większość tak naprawdę w Zjednoczonych Emiratach, tych rosyjsko-arabskich, to bardzo dużo powstaje spółek joint venture właśnie sygnowanych przez tych głównych oligarchów z Chińczykami. I no wiesz, no jeżeli oni podpisują różnego rodzaju, teraz zaczynają podpisywać i prawdopodobnie jakieś efekty będziemy widzieć za kilka lat, za 2-3 lata, bo to nie jest tak, że wiesz, podpiszesz, zaczniesz coś robić i od razu Chińczycy zaczną inwestować i ja cały czas obstawiam, że oni będą wyczekiwać tego nowego rządu po Putinie i wtedy będziemy mieli wręcz lawinę inwestycji chińskich w Rosji. To jest to, Bo jak puszczą te linie kolejowe i to wszystko razem, to odetną sobie tą część. Wiesz co, nie wiem, natomiast no patrząc na ilość spotkań, na to, co oni, wiesz, podpisują, spotykają się, to widać, że biznes prywatny bardzo silnie dąży do współpracy z Chinami. Tylko no musimy odczekać, tak, no bo to jest pewien proces. I ten Władywostok dla Chin jest kluczowy. Oni faktycznie uznają to za swój port. No i następna sprawa, jeżeli by się Chinom udało odzyskać ten Władywostok, to jest coś takiego jak odzyskanie Tajwanu, tak? No, gdzieś porównywalne. No, poważna sprawa. Znaczy wiesz, handlowo jeszcze myślę, że jeszcze bardziej, tak? Bo to jest kluczowy, wiesz, ale też wiesz, no symbol, Mateusz, prawda, ale kluczowy port, jeżeli chodzi o drogę północną. Bez tego nie ma drogi północnej. To prawda. No i jest to bardzo ważna baza floty rosyjskiej. A tak, najważniejsza. Pod pełną kontrolą. Jeszcze jest Nachodka. Smoczka. Nachodka. Jeszcze jest Nachodka. No i patrząc na cieśninę koreańską, która jest jednym z bardzo ważnych szlaków handlowych, stamtąd można ją kontrolować i w tym momencie Chinom
taka możliwość, jeżeli będą mogli korzystać i wrzucą tam jeszcze jakieś swoje jednostki floty, mogą kontrolować w jakimś stopniu ruch w Cieśninie Koreańskiej. No i też jeszcze jedna rzecz, Władywostok daje Chinom taką możliwość, że w stronę drogi północnej, czyli ku Arktyce, nie muszą przyciskać się pomiędzy Koreą a Japonią. Więc w tym momencie odchodzi im pewien próba blokady przez Japończyków tu, bo do tej pory Chińczycy musieliby płynąć tak wzdłuż brzegów Japonii, jeżeli by chcieli płynąć na tą słynną drogę arktyczną. To jeszcze taka jedna uwaga, bo tam właśnie jak Xi był w Moskwie, była na ten temat dyskusja. Rosjanie, jeżeli chodzi o ten dostęp militarny, mają w pełni to kontrolować i chronić. Zarówno drogę północną, się zobowiązali do tego, jak i również no to, co Chińczycy uzyskali, to są te wszystkie koncesje handlowe. Jakiś pogłos jest. No cały czas u Mateusza. A nie, teraz już nie. Mateusz jest wyciszony, to nie wiem, to gdzieś indziej może. No dobrze, ktoś tu zwrócił uwagę na to. Okej, to powiedzmy, że ruszyliśmy temat wizyty Li Hueya, ale nie wszystko jeszcze powiedzieliśmy o tym, jak przebiegała wizyta Żeleńskiego w tym czasie, kiedy unikał Li Hueya bezpośrednio. Bo w każdym z krajów, w których był, każdy z tych krajów, czyli i Włochy, i Niemcy, i Francja, i Wielka Brytania bardzo mocno zaakcentowały, co dodatkowo dorzucą do puli. I ta pula to jest teraz między 4 a 5 miliardów euro wartości w sprzęcie. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz tutaj, Danielu, a propos tego laboratorium DNA do kolekcjonowania danych po to, żeby potem wdrożyć procedury przed właściwymi trybunałami międzynarodowymi, ale no to jest taka rzecz przyszłościowa na razie mocno, ale cała reszta to dodatkowe ilości uzbrojenia, zwłaszcza Francuzi tutaj bardzo mocno w tym momencie weszli w tryb, obiecując setki pojazdów opancerzonych. No najprawdopodobniej będą to AMX-y 10 RC, czyli te wozy kołowe z armatą 105 mm oraz różnego rodzaju pojazdy kategorii WAP, z których oni generalnie Francuzi wychodzą w chwili obecnej. No i pomoc zadeklarowana przy szkoleniu pilotów, a jeśli to ta koalicja dotycząca samolotów opiera się o samoloty F-16, to tak nie do końca to widzę, jak oni by to Francuzi mieli robić, no ale deklaracja jest. Wielka Brytania już powiedziała i dodatkowe, no i jeszcze pociski Scalp, czyli francuska wersja Storm Shadow, tego co dali Brytyjczycy, co jak na rozwalenie mostu krymskiego w zupełności wystarczające jest. I Włochy, kołowe wozy, 105 mm, armata na nich, też niszczyciel czołgów, większe niż to, co Francuzi z AMX-em. Naprawdę, to wygląda tak, jak mówiłem też z Markiem Meissnerem, jak gdyby w ostatnim czasie zaczęły się swoiste zawody, kto mocniej, lepiej wesprze Ukrainę i gdzieś w tle majaczy, ale to jest oczywiście tylko medialny szczurek wypuszczony w Stanach, że do września Ukraina ma pokazać, jak dobrze potrafi posługiwać się uzbrojeniem, jakie dostała od krajów zachodnich. Tam jeszcze chyba Niemcy tak sporo, Leosie 1 to tam Leosie, ale sporo tego do obrony przeciwlotniczej, jeszcze trochę Gepardów, tak? Jeszcze Irisy T, zestawy przeciwlotnicze. Irisy T, dokładnie, więc rzeczywiście wzmocnienie Ukrainy jest duże. Generalnie jakby spojrzeć, to i Wielka Brytania, i Niemcy, i Francja, Włochy to są grube setki, a może i 1000 lub więcej rakiet przeciwlotniczych jako amunicja do efektorów, które już na Ukrainie są lub do niej dodatkowe zmierzają. No to jest coś, czego my w tej chwili powiedzmy nie mamy w takiej ilości, żebyśmy mogli chyba, tak mi się wydaje, jako nasza armia przeliczyć w magazynach. Potężna ilość. Co do Niemców, to się nie zgadzam zupełnie, dlatego że po raz kolejny mamy obietnicę i po raz kolejny wyjdzie, że jestem antyniemiecki, natomiast no niestety to wygląda tak, że te dostawy będą najwcześniej późnym latem albo jesienią. No i teraz nawet jeżeli patrzymy na te Irisy, patrzymy to co, bo tam największy udział są te Irisy.
oraz amunicja. Francuzi i Włosi SAMP-T. Jeżeli chodzi o Francuzów, Włochów i Brytyjczyków, to moim zdaniem jest konkretna i bardzo szybka będzie ta dostawa. Natomiast w przypadku Niemców znowuż jest granie na czas, tak? No inna sprawa, że być może faktycznie nie mają. Jeżeli chodzi o Gepardy, faktycznie ta amunicja się skończyła i To tak są dalej, i tak dalej. deklaracje. Ale to są cały czas deklaracje i to trochę wygląda tak, że w zależności, podejrzewam, jak się... Znaczy ja nie chcę być tutaj złośliwy, natomiast no to wygląda tak, że w zależności jak ofensywa ukraińska będzie przebiegać, to będzie to wyglądać w ten sposób, że jeżeli będzie ona przebiegać pozytywnie dla Ukraińców, a negatywnie dla Rosji, no to być może te dostawy się pojawią, a jeżeli na przykład byłoby inaczej, no to na przykład możemy się spodziewać, że będą jakieś obiektywne problemy, trudności, no i trzeba te dostawy przesunąć na 2024, 2025 rok i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę, to zaczyna być już, jak dla mnie przynajmniej, niesmaczne. Pewnie spotkam się z hejtem tych proniemieckich fanów. Trudno, natomiast patrząc na potencjał Niemców, to co oni reprezentują, no to są jakieś dla mnie jakieś żarty cały czas. Pomoc humanitarna, pomoc powiedzmy finansowa, okej, natomiast wojskowa cały czas pod górę. No dobrze, to mamy to ruszone, ale jak ruszaliśmy lekko Włochy, to warto powiedzieć, co właśnie ogłosił. Aha, Paweł, ten pogłos jest u ciebie. Coś Nie jest u mnie, bo właśnie wyłączyłem mikrofon. Powiedzcie wy, czy też to słyszeliście, jak Paweł mówi. Ja u Pawła słyszałem pogłos. Jakby telewizor szedł. Dobra, mniejsza o to, zobaczymy, co się z tym uda zrobić. Ale Włosi, no więc wygląda na to, że albo nasz minister poprosił, albo Włosi zaoferowali i najprawdopodobniej albo fregata, albo niszczyciel. Jeśli niszczyciel, no to klasy Horizonte wykona rejs do prawdopodobnie Gdyni lub Gdańska, gdzie zmieni co jakiś czas będące w naszym rejonie okręty amerykańskie, które stanowią potężne wzmocnienie dla naszej obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej na północnej części Polski i na potężnym kawałku Morza Bałtyckiego. Krótko mówiąc, jest to bardzo ciekawa oferta, bardzo nowoczesny okręt z bardzo dobrymi możliwościami i to pokazuje, że od dłuższego czasu NATO, w tym momencie na zakładkę, bardzo poważnie wzmacnia naszą obronność w zakresie przeciwlotniczym i przeciwrakietowym w północnej części Polski, a również same zdolności rozpoznawcze, jakie są na tym okręcie, są potężne. Więc to jest rzecz fajna i przy okazji pokazuje jeszcze jedną kwestię. Bałtyk nie jest za duży na tego typu okręty. Za mały chyba, że jest za mały. Jak najbardziej. Tak, sfrustrowani... Polska flota się posunie. Tak, sfrustrowani fantaści ciągle mówili, że takie rzeczy u nas nie. Przez 30 lat też słyszeliśmy to od wielu polityków, tymczasem zdecydowanie prawda jest inna i taki ruch właśnie to pokazuje. Szkoda, że jeszcze nie mamy własnych okrętów z takimi zdolnościami. No ale wszystko przed nami. To jeżeli mogę, to w końcu ja się też wypowiem, ale wrócę do tematu Władywostoku, bo Chiny nic nie robią przez przypadek i pamiętajcie to, co Maciek powiedział, to jest jedna z głównych baz floty Pacyfiku i teraz wyobraźcie sobie, że potencjalny rywal, bo trzeba tak odbierać Chiny względem Rosji, bo przecież Rosja ma świadomość tego, czyj ten teren kiedyś był i do czego Chiny też dążą. Wpuszczacie na oksywie flota wroga, tak, która sobie będzie stacjonowała na oksywiu. Więc no, jak to wygląda? Druga sprawa, mówicie o inwestycjach na Syberii. Tak, ale one były, one są i one będą. Ale pewnie Chinom chodzi o drogę północną, bo ona zdecydowanie skraca drogę do Europy. Więc słuchajcie, to jest klucz i Władywostok jest portem, kluczem dla tej drogi i pewnie to, co powiedzieliście na temat zabezpieczenia drogi północnej przez flotę chińską. Dajcie spokój, flota chińska ma co robić na Pacyfiku, to im się zajmie flota
rosyjska i lodołamacze arktyczne, które tam kursują i zabezpieczają drogę północną, i to na barkach Rosji będzie spoczywało to, żeby ta droga północna była drożna dla Chin, bo to jest interes Chin. Marcin, ale ja mówiłem właśnie dokładnie to, co ty mówisz. Taki był układ i takie były ustalenia podczas spotkania z Xi. No to mamy teraz przykład tego, co powiedziałeś wcześniej, że mając Władywostok, mają drogę północną. Słuchajcie, no popatrzcie się, o ile oni skracają drogę, że tak powiem, transportu do Europy. I to jest to, co mówiliśmy miesiąc czy 1,5 miesiąca temu, że Chiny będą dążyć do tego, żeby w Europie zdobyć pozycję dominującą w gospodarce. Że jeżeli nie Polska, to Ukraina będzie tym hubem, tak? A tu się okazuje, że no, słuchajcie, będziemy pomijać Rosję. Będziemy budować ten hub gdzie indziej, ale będziemy robić, żeby Europa wpadła w ręce chińskie, tak? Jeżeli chodzi o gospodarkę. Chociaż Europa się przebudziła. Ja bym tutaj jeszcze dodał do wizyty wysłannika chińskiego jedną rzecz, po której stronie Chiny stoją. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, Marek Meister napisał taką nitkę i ta informacja też się pokazała, że rząd Chin nakazał zdjęcie wszystkim placówkom dyplomatycznym wszystkich rzeczy, które wspierają Ukrainę, czyli świadczą o wspieraniu Ukrainy na terytorium Chin, więc słuchajcie, no myślę, że to jest już jasny prognostyk, po której stronie ewentualnie Chiny stoją, tak? Wiesz co, Martin, niekoniecznie przypomnę, że właśnie przygotowywane jest wielkie spotkanie z wszystkimi byłymi sowieckimi republikami, coś w rodzaju małego hołdu chińskiego, który pokazuje jedno, że aktualnie Chińczycy spokojnie, powolutku, ale były postsowieckie republiki Azji Środkowej odetną Rosjanom niemal kompletnie. I tak naprawdę Rosja, to, że sobie kazała zdjąć te symbole, no bo akurat partia nie lubi konkurencji. Jeżeli sama wyciszyła wojnę i Chińczycy nie mają informacji za bardzo o wojnie, jeżeli mają przez gazety, które są, to jest solidnie przefiltrowane, to wszystkie materiały, informacje, cała symbolika, która jest na ambasadach, po prostu psuje tą bańkę chińską informacyjną i wcale im się nie dziwię. Natomiast bardzo wątpię, czy to oznacza wsparcie Rosji. To jest, powiedzmy szczerze, to jest taki listek mięty wrzucony do tego garnuszka, w której ta rosyjska żaba się gotuje, żeby przez chwilę poczuła się bardziej komfortowo. No to trzeba powiedzieć, że teraz jest przecież spotkanie w Kazachstanie, Chin, Azja Centralna i chyba Kazachstan z Chinami podpisał ruch bezwizowy. To jest tą umowę, więc to jest kolejny pokaz tego, że Chińczycy nie stoją po stronie czy Ukrainy, czy Rosji, tylko stoją po stronie swoich interesów. Chińczycy mają swoje konkretne interesy i będą je realizować. A to, że w danym momencie to się zgadza z tym, żeby trochę Rosję utrzymywać na powierzchni, ale jeżeli chińskie interesy będą wymagały tego, żeby poświęcić coś kosztem Rosji, no to zrobią i cały czas widać, że przez ostatnie miesiące, czy też można powiedzieć od początku wojny, Chińczycy krok po kroku, można powiedzieć, kroją jak salami Rosję, rosyjskie wpływy w Azji i cały czas sobie ją podporządkowują albo wypychają. A to, że zdjęli, no to jak tu właśnie była mowa, to bardziej chodzi o to, żeby był ten spójny przekaz na rynek wewnętrzny, bo jak może być właśnie to, że my mówimy do swoich tutaj obywateli w Chinach jedno, a tutaj zagraniczni przedstawiciele no robią co chcą, więc taki można powiedzieć gest bardziej skierowany na rynek wewnętrzny, bo jakie będzie miało to przełożenie na wojnę w tej chwili? Ma taki wpływ jak rezolucja w ONZ, gdzie Chiny poparły agresora, czyli Rosję, przepraszam, nie agresora, poparły wniosek wolnych narodów określający Rosję jako agresora. Zdało się, zmieniło to coś? Nic. Tak samo pewnie jak z tymi flagami. Ale wracając do tych flag, powiem jedno. W Chinach, w placówkach dyplomatycznych, że tak powiem, nie dzieje się nic poza tym, co Chiny pozwolą. I koniec, kropka. To nie jest tak, że w tych placówkach dyplomaci zachodni sobie robią co chcą, bo tak się nie robi. Niestety jest pewien protokół dyplomatyczny i koniec, kropka. Jest placówka, są pewne wytyczne i są, że tak powiem, przestrzegane. Okej. Dlatego się nie spotkał prezydent Żeleński z tym przedstawicielem Chin, no bo nawet nie było to
na tym samym poziomie, tak? Więc No to ale, byłoby... ale Chiny jakoś tam, że tak powiem, nie optowały, że robiły z tego jakiś tam dym, że się nie spotkali. Pewnie przekazał, co miał przekazać, powinien wiedział, co miał powiedzieć. I pojechał dalej. Tak, Krótko, masz do wyłączony zrozumienia. mikrofon. O. Paweł, masz wyłączony mikrofon. Tak, bo cały czas pogłos jest jednak u ciebie. U mnie? Pomimo... Tak, bo jak ja mówię, to pewnie mnie słychać, ale są jakieś... Nie u ciebie, u Mateusza. Ale to właśnie jak ty, Paweł, mówisz, to jest to echo. No dobrze, to wyłącz, poczekać, to sprawdź. Patrz, teraz jest pogłos, czy nie ma? Nie ma. No, a Mateusz ma wyłączony mikrofon. Mm. Czyli jego mikrofon zbiera cały czas, jak gdyby. Może mój głos może jest głośniejszy, nie wiem, tak. Ale tak to wygląda. A w tym momencie nie ma żadnego pogłosu, a mówię bardzo głośno, chłopaki. A więc było oskarżenia niesłusznie, po raz kolejny, jak zwykle. Jak sobie, Czy Paweł, w jak moją sobie stronę? odsłuchasz w tym momencie, co mówiłem, że był u ciebie pogłos, to zobaczysz, że był. Tak samo u Maćka był taki moment, że był pogłos. Ale słuchajcie, mniejsza o to, jedźmy dalej z materiałem, bo czas dobra. leci. Czas leci. Dobra, już cię, Mateusz, włączam. Tylko prośba, żebyś te głośniki jakoś tam... Czy ten mikrofon, żeby ci nie zbierał. Nie wiem, Dobra, skąd to masz. mamy Może z laptopa masz mikrofon. chyba z telefonu. Okej, Mateusz to mówi. ci zbiera. To teraz tak. Następna rzecz w obszarze tym militarnym, czyli wielki atak rakietowo-dronowy, jaki wykonali Rosjanie w ostatnim czasie 16 maja przede wszystkim na Kijów i obrona, jaką zrealizowano, jak się okazuje według danych oficjalnych przez patrioty między innymi działające w trybie automatycznym i jakie są z tego wnioski? Ukraińcy podali swoje dane oficjalne, że zestrzelili 6 hipersonicznych kinżałów i kilkanaście innych pocisków typu kalibr, CH-101 i jakieś drony. I zaczęła się wielka inba po wszystkich stronach, że tak powiem, zarówno frontu, jak i oceanu. No bo tak, zaczęły się dziwne wyliczenia. W ostatnim czasie w ogóle nie bardzo rozumiem, co sobą prezentuje stacja CNN i jakiego rodzaju informacje oni puszczają, no ale na dzień dobry wyliczyli, że tam $500 miliarda poszło w powietrze. No oczywiście śmieszne, bo to licząc nawet po $5 milionów za sztukę rakiety, ale nie wszystkie są w cenie po 5 milionów za sztukę, bo tam niektóre warianty CRI zwłaszcza są o wiele tańsze, no to jest to wszystkiego $150 milionów, to jakieś prawie 600, niech będzie 600 milionów złotówek, ale nie dolarów. Więc ktoś tutaj zaczął rozgrywać wielką inbę. Rosjanie chcieli mieć wielki sukces, że zniszczą patrioty broniące Kijowa. Tymczasem się okazało, że większość tego, co strzelili, zdecydowana większość, została zestrzelona przez patrioty, przez pociski IRIS-T oraz inne zestawy przeciwlotnicze, które broniły tego Kijowa i zwalczały ten napad. Ponadto, co najważniejsze, aż 6 kinżałów zostało zestrzelonych, czyli coś, co nie imieje jeszcze według Rosjan analoga w Mirie do końca, okazało się być przez stary, nie najnowszy właśnie wariant bynajmniej patriotów amerykańskich, zestrzelone i to bardzo skutecznie. Do tego wszystkiego uszkodzenia, bo jest akcja, jest reakcja. Jakieś uszkodzenia, okazało się, że tutaj CNN coś wiedział, ale nie do końca właściwie, mogły się zdarzyć, ale nie zostały uszkodzone najważniejsze elementy baterii, bo bateria patriotów to jest 8 wyrzutni. Na każdej z nich może być w zależności od wariantu nawet do 16 pocisków. I one startują nie pod kątem prostym pionowo do góry, tylko właśnie z pewnego nachylenia, sektorowo ustawione wcześniej i sercem tego wszystkiego jest odpowiednia stacja radiolokacyjna i wóz dowodzenia. Więc Rosjanie oczywiście puścili info, że zniszczyli patrioty, tudzież baterie, nawet tak mówione było. Tymczasem się okazuje, jak się przyjrzeć wybuchom, to te wybuchy kręcone z kamerek różnego rodzaju vlogerów pokazują, że wybuchy nie były w sensie punktowo uderzenie w pojazd,
Żadne takie wyrzutnie i tak dalej. Tylko gdzieś dalej. Raziło to owszem odłamkami, a Amerykanie też przyznali, że mają wiedzę o tym, że jakieś uszkodzenia w wozach ogniowych, bo tak się nazywają te jednostki startowe, są, ale są one, co najważniejsze, do naprawienia na terenie Ukrainy bez zabierania ich gdzieś i to będzie szybko usuwalne, bo to są elementy modułowe, co jest bardzo ważne. Więc wielki atak, całkiem dobrze przemyślany, zorganizowany tak, żeby z różnych kierunków jeszcze atakowały te pociski manewrujące oraz no przede wszystkim manewrujące. W przypadku kalibrów to też i te kinżały, no to hipersoniczne, no się nie powiódł. I następstwa między innymi są takie, że biuro projektowe, w którym są naukowcy, którzy pracowali nad pociskami hipersonicznymi, już wcześniej to zauważył Jay Cobb, pozdrawiamy tutaj na Twitterowicza, już zaczęli mieć ciepło wcześniej, za rozpowszechnianie informacji, gdzie tu chodziło o konferencje naukowe i tak dalej, to teraz dobrali im się do dupy już konkretnie za to, że jest pocisk nie tak skuteczny, jak miał być. A kiedy my mówiliśmy o Sintowcu już wcześniej, parę miesięcy temu, że te pociski, tutaj przypomnę, czy to Aleksa Fiedorka, czy Jarka Wolskiego, lecą szybko, startują, ale w ostatniej fazie lotu muszą zwolnić i tylko i wyłącznie do celów wcześniej rozpoznanych i stacjonarnych są w stanie trafić, no to tym razem nie trafiły nic, a to są drogie zabawki. O ile jeden Tomahawk, rakieta manewrująca amerykańska, kosztuje $2 miliony w chwili obecnej, a taki kalibr kosztuje $1 milion, to taki kinżał kosztuje jeszcze więcej i to zapewne więcej niż ten Tomahawk. Więc była to jedna z największych akcji przeciwrakietowych, w których już mniej więcej w pełni współczesne zachodnie sprzęty brały udział i zdecydowanie tą konfrontację wygrały, co się musi odbić na postrzeganiu rosyjskich modeli broni ofensywnej rakietowej przez potencjalnych kupców. Halo? Ktoś chce podjąć? Musisz wskazać. Chcę. No to Martin tutaj w tym momencie uważam, że czeka na tematy bliżej wojskowego. No. Martin, wyciszył nas Paweł. Martin, jesteś wyciszony. Myślę, że sprawa tu jest otwarta i generalnie już zostało wszystko wyjaśnione. Też mamy przecież informację, że pewne osoby, tiktokerzy zostali też, że tak powiem, postawieni przed imieniem prawa za to, że rozpowszechniali, bo okazuje się, że już po kilkunastu minutach od pojawienia się filmików na Telegramie rosyjskim były już komentarze i pewnie analitycy zbierali informacje odnośnie systemu i sektorowania właśnie tej broni defensywnej, bo to jest broń defensywna. Natomiast fajny artykuł też zamieścił major Fischer odnośnie właśnie kinżałów i tego, co powiedziałeś, Maćku, odnośnie tego, że no to tak naprawdę one faktycznie latają bardzo szybko, ale nie manewrują, więc tutaj mają problem i generalnie trafienie, no to jest tak jak powiedziałeś, no musi być stacjonarne, najlepiej zaprogramowane i koniec, leci dany moment. Natomiast próba była świetnie zorganizowana i Jarek Wolski tutaj świetnie to rozpisał na Twitterze, że to taka akcja się po raz pierwszy zdarzyła Rosjanom, żeby im, że tak powiem, stykło, bo przecież były tam jeszcze 3 drony Orlan, które, że tak powiem, śledziły i nagrywały i przekazywały obraz tego, co się dzieje. No próba była świetnie zorganizowana, jednak no, system pokazał automatycznie komputery, bo w sumie bez udziału człowieka wszystko zadziałało ładnie, że ten system jest naprawdę bardzo dobry. I zastanawiam się, co w tej sytuacji może powiedzieć Arabia, która też swoje rafinerie chroniła systemami Patriot, a jak wiemy i pamiętamy z historii, no zdarzały się, że te drony trafiały w miejsca i czy tam były improwizowane rakiety, bo już nie do końca pamiętam, ale mówili chyba o dronach. To były drony, tak, no ale Patriot na drona jest trochę drogi, tu jest kwestia koszt-efekt. No ale myślę, że informacje z radaru systemu przekazywane były, prawda? Pytanie, dlaczego nie reagowali, ale to już jest inna bajka. Natomiast no, system się sprawdził i dla mnie, no cieszy mnie to, że ten system też będzie w Polsce i już jest w Polsce, że tak powiem.
i będzie tego troszeczkę więcej, natomiast martwi mnie to, co się dzieje w Polsce w ostatnim okresie czasu, czyli mamy incydent pod Bydgoszczą, mamy też niestety intruza, który wleciał, przez wiele godzin sobie leciał i też znikł, znaleziono go, w sumie jakieś tam resztki podobno. Natomiast no martwi troszeczkę to, że ta nasza obrona, że tak powiem radarowa, znaczy wykrywania jest trochę nieszczelna, tak. Są miejsca, gdzie są tak zwane dziury. Ale to już Maciek by mógł tutaj się bardziej wyjaśnić te sprawy. No, wywołany do tablicy troszeczkę jeszcze powiem, ale potem czekam na pozostałych kolegów, żeby coś powiedzieli. Każdy system rozpoznania radiolokacyjnego działa w zależności od tego, do jakiego jest to szczebla dowiązany. Odpowiednio daleko na różnych zakresach fal. Im to są krótsze odległości, tym też zakres fal jest inny. Od metrowego idziemy do krótszych radarów decymetrowych, tudzież milimetrowych. I wszystkie przeszkody, które są w postaci tak zwanego grzebienia, czyli lasu, wzniesienia i tak dalej, powodują, że powstają pola zakryte dla emisji elektromagnetycznej. Jest tam jakiś, jak to się mówi, radiolokacyjny cień i takimi cieniami daje się podlecieć bliżej każdemu. No oprócz tego jeszcze jest ten horyzont radiolokacyjny, to też zjawisko z tym związane. Wiele rzeczy da się zrobić. Dlatego bardzo dobre są samoloty wczesnego ostrzegania, które mają właściwe stacje radarowe na swoich pokładach i patrzą z góry. Złożenie z dwóch stron takiego właśnie obrazu powoduje, że prawdopodobieństwo wykrycia nawet mniejszych celów jest dużo, dużo większe. No ale właśnie wielkość celu. Rakieta ta CH-55 nie jest dużym pociskiem, nie daje zbyt dużego odbicia radarowego, skutecznego, w związku z czym gdzieś nasi przy tym incydencie pod Bydgoszczą w Zamościu, tak, widzieli, ale stracili z ekranu i z oczu, nie znaleźli, spadło, a potem nie szukali. To już było powiedziane. W każdym razie nie ma idealnie działającej, wszystko wykrywającej osłony radiolokacyjnej i nie ma żaden kraj takiej obrony przeciwlotniczej, żeby był w stanie pokryć nią każdy zakątek swego kraju. My dopiero ten parasol radiolokacyjny rozbudowujemy, bo on jest. Jeżeli pojawią się aerostaty ze stacjami radiolokacyjnymi, to będzie bardzo dobry ruch, bo dosyć tani, a świetnie nam to pomoże patrzeć z góry. Docelowo liczę na to, że będziemy też mieć niezbyt duże, na przykład zainstalowane na pokładzie samolotów CASA 295, bo ich logistykę i obsługę mamy opanowaną. Na nich na przykład tego typu stanowiska radarowe oraz walki radioelektronicznej, co byłoby świetną rzeczą dla nas, jako przykład. Ale przede wszystkim budujemy dopiero warstwową obronę przeciwlotniczą, bo dopiero zaczęliśmy. Mamy u siebie ekwiwalent prawie całej baterii patriotów dla nas, do tego jeszcze patrioty amerykańskie, do tego baterie patriotów niemieckich, ale to jest dopiero część. Narew dopiero budujemy też. Jeszcze mała narew się pojawiła jako szybciej, żeby zwiększyć nasze możliwości bieżące. Plus, no co tu dużo ukrywać, wszyscy wiemy, że część naszego postsowieckiego, modernizowanego, ucyfrowionego sprzętu przeciwlotniczego trafiło na Ukrainę, gdzie dobrze, bardzo dobrze sobie radzi, więc my dopiero to budujemy. Niepotrzebnie minister mówił, że zbudowaliśmy, przedwcześnie to powiedział i teraz za to straszne bęcki w mediach zbiera. Cóż, zaryzykował, powiedział, tak ma. Natomiast wracając, widać, że w tej chwili Białoruś chce jak najmniejszym kosztem, w jak największym stopniu angażować nasz system obrony powietrznej, tudzież robić medialne burze, bo to jest niezwykle tani sposób prowadzenia działań z pogranicza takich właśnie i hybrydowej, i psychologicznej i tak dalej, powodując utarczki również na scenie politycznej w Polsce. I widzę, że tutaj Paweł intensywnie się zgłasza. To Pawle. Tak, mam taką prośbę, żebyśmy wszyscy się wypowiadali, Maciek. Odnośnie tej rakiety, nie chcę za dużo mówić, bo myślę, że mam największą wiedzę na ten temat, albo inaczej, ze względu na to, co robiłem, to powinienem mieć
Wygląda tak, że doskonale wiedzieliśmy, że to jest rakieta. To, co Jarek Wolski mówił, że to może być samolot, awionetka. Nie ma Więc co. panie Jarku, ja te systemy projektowałem, to tak to nie wygląda. Wiedzieliśmy, że nam to jest... powiedzieli, co to leci. Nie, wiesz co, no nasza obrona, no mamy systemy radiolokacyjne od 20 lat, one są rozbudowywane cały czas. Wiedzieliśmy doskonale, że to jest rakieta, w którymś momencie ją, i tu się zgadzam z tobą, co Maciek mówisz, ponieważ jest to mały obiekt, mogliśmy ją w którymś momencie zgubić, a szczególnie, że nie było decyzji przez dłuższy czas o jej zestrzeleniu. Tak, I tu jest pytanie, dlaczego nie było tej decyzji, bo to nie było tak, że to wydawało się, że może to był jakiś mały samolot, czy nie wiem, czy cokolwiek innego i dlatego. No po prostu był jakiś paraliż, jak to zwykle często bywa w takich sytuacjach decyzyjnych i wszyscy się bali, że coś złego się stanie, jeżeli ją zestrzelimy. A w sumie... Nie mieliśmy czym. Mieliśmy. A w Samoloty, sumie... ale nie było kontaktu wzrokowego. Mieliśmy. Nie chcę teraz wchodzić w szczegóły. Mieliśmy. Natomiast wydaje mi się, że to jest takie typowo znowuż polskie, tak? Czyli i nie tylko polskie. Było trochę na zasadzie, no może jakoś się uda, może nie wiem, ona gdzieś spadnie, nikomu nic się nie stanie. No i tak akurat się wydarzyło. No i tu sporo i zarówno moim zdaniem, bo to wszyscy obwiniają rząd. Niestety nie tylko rząd jest winny. Osoby, które podejmują i decydenci wojskowi również są winni tej całej sytuacji, że nie podjęto odpowiednich decyzji i odpowiednie informacje nie zostały przekazane. Tak? Być może bano się, że nie wiem, zestrzelenie, będzie wypowiedzenie wojny, nie wiem, no mogły być jakieś różne takie dziwne rzeczy. Marcin. No, pan profesor był wcześniej, przede mną, później Maciek. Dobra, ale pewnie o tym samym. Znaczy, wiesz co, Paweł, pełna zgoda, że wiedzieliśmy co. Natomiast kluczowe było pytanie, myślę, że jedno. Nie tyle co, czy my mogliśmy podjąć. Ja bym chciał wiedzieć, a nigdy się nie dowiemy, jaka była odgórna decyzja także NATO, informacja z Berlina i jaką informację potencjalnie przekazali nam Rosjanie, kiedy im się to urwało. Bo to też może być odpowiedź na wiele rzeczy, które żeśmy zrobili, bo jakoś nie chce mi się wierzyć, że Rosjanie byli tak głupi, że jak im się to naprawdę urwało już to jakaś próba informacji, przynajmniej na tę kwaterę niemiecką, natowską, która miała to, nie poszło. Bo być może z nami się nie zdążyli skontaktować, tam pewnie byłoby to szybciej, a potem było to, co było, czyli jak zwykle w Polsce. No, ileś osób miało podjąć decyzję, tylko procedury są takie, jakie są. No tu wiesz co, Jan Czarny dobrze pisze. Info poszło, ale decydent się zesrał. Było czekaj 5 minut, potem następne 5 i zniknęło. Moim zdaniem tak było dokładnie. Martin, czy ja teraz? No teraz Maćku, proszę. Ja poczekam. Ja powiem tylko tyle. W sytuacji, kiedy jest stan pokoju, kto odpowiada za pewne rzeczy? Decyzyjność nie jest w ręku dowódcy odpowiedniego odcinka obszaru obrony powietrznej, a tym bardziej tak jak dzisiaj na kongresie G2, na którym byłem, generał Skrzypczak powiedział, że to dowódca dywizjonu rakietowego powinien taką decyzję podejmować. Nigdy. Dla mnie absolutnie. W czasie pokoju to jest decyzja polityczna. Tak Są jest. procedury tak zwane, procedura Renegade, czyli samolot, który wlatuje, nie wiadomo, porwany, nieporwany, co z nim robić. Te rzeczy są przez nasze jednostki kontrterrorystyczne i antyterrorystyczne, biuro i tak, BOA, to rzeczy są znane. Procedury są opracowane, wiadomo, co z tym robić, są trenowane. I przyjmując, że tego typu metodologia była zastosowana, niepotrzebnie zwlekano, ale generalnie decyzja jest polityczna i za nią odpowiada, za podjęcie lub jej niepodjęcie, minister obrony narodowej, który w tym momencie zbyt długo zwlekał. Maciek, ale czy wiesz jaka informacja poszła? Bo wiesz, tak można mówić. Nie wiesz. Więc... Wiemy tylko, że Ukraińcy poinformowali, że zgadzam coś się z takiego tobą, leci.
Ale nie wiesz, jaka poszła informacja. Czy poszła Nie. informacja, że to idzie rosyjska rakieta, trzeba ją zestrzelić? Czy poszła na przykład informacja, idzie niezidentyfikowany obiekt, nie wiemy co to? Nie wiesz tego. A więc Ale właśnie za bardzo w czasie daleko... pokoju, Mhm. więc w czasie pokoju jest to decyzja polityczna do podjęcia, a nie dla dowódcy. Tak, tylko I tu nie się wiesz, z generałem jaka... absolutnie nie zgadzam. Nie, to się nie zgadzamy. I ja z tobą masz rację. Znaczy, ja tylko się z nie generałem Skrzypczakiem nie zgadzam. Ja Ty też również się nie się. zgadzam. No, Tak. dokładnie. I to jest decyzja polityczna, tylko nie wiesz, co poszło do tych polityków. Tak, tego nie wiemy. No wiesz, bo jak poszła Ja tylko informacja, umiejscowiłem idzie centrum niezidentyfikowany obiekt, może to być rakieta, może to być samolot, co mamy robić? Czekać. Dlatego- No wiesz, ja tylko- mogło to też tak być, tak? Wiesz co, Ale myślisz, oni że nie dalej wiedzieli, po że to była przewodowie rakieta. był taki cyrk, Paweł? Że po Tak. przewodowie był taki cyrk, że nadal na górze nasi Tak. bali się po prostu powiedzieć? Tak, ja tak Absolutnie. uważam, ale Słuchajcie, Mówię, jeśli nie mam wiedzieli, tych że nagrań. echo radiolokacyjne jest od bardzo małego obiektu, czyli raczej nie no jest wiedzieli, to no oczywiście, samolot. że wiedzieli. No. Ukraińcy Nawet mówią, że prędkość rakieta Nawet, wiesz, po tym można było... Jaka rakieta? około 900 na godzinę prędkość mogła być, 700-900. Mhm. to Więcej samolot niż nie jakieś jest, tam no. awionetki małe, tak? Musiałoby to już być praktycznie odrzutowiec. Więc miał wystarczające dane, żeby podjąć decyzję, moim zdaniem. Stało się, jak się stało. Natomiast co innego, gdyby w tym momencie NATO ogłosiło, wszystkie obce obiekty wlatujące nieautoryzowane będziemy zestrzeliwać, to też jest wtedy inaczej. I wtedy już decyzyjność schodzi, dostają dowódcy odpowiednie wytyczne, przekazanie odpowiedzialności, delegacja uprawnień, cześć jak czapka. Ale tego na tą chwilę NATO nie ogłosiło. Nasz kraj osobno też tego jeszcze nie ogłosił, więc ciągle jest to decyzja polityczna w takich sprawach i powiedziałbym, że no niestety nasz system zarządzania kryzysowego tutaj źle zapracował. Ale wiesz, też mogło być na takiej zasadzie, no nie chcę teraz już, bo teraz trochę, znaczy dywagujemy, bo nie wiemy jakie info poszło, ale mogło też być na takiej zasadzie, że ktoś na górze jednak powiedział, nawet jak wiedział, że to jest rakieta, zobaczmy co się stanie. Bo jak w nic nie trafi, no to się rozejdź. Jak w coś trafi, to będziemy reagować. Wiesz, to też może być... Ale na ja takiej o tym zasadzie. powiedziałem, że ten No. czas spowodował, że nasi politycy nie podjęli gorączkowych, być może No nie najgorszych podjęli. możliwych decyzji. Tak, tylko mówię, nie wiem jakie info dostali, bo wiesz, jak dostali info takie, że to jest to lub to jest to, bo to nie jest wcale przesądzone, że to była precyzyjna informacja poszła. Moim zdaniem Pytanie nie. jeszcze, jak ta informacja od Rosjan do NATO i potem z NATO do nas, ile to trwało? Jak już przyznali się, że Nie, coś no ale uciekło. nie, no ale nie, mówimy o tym, że dostajesz, wiesz, ze stacji, potem to leci. No de facto tam masz bardzo krótką piłkę, kiedy to idzie w tym momencie do prezydenta i do ministra obrony, tak naprawdę do prezydenta w tym momencie. Ale Może prezydent nawet wtedy był pójść na za granicą informację. przecież. Chyba. nic. Nie. No w każdym bądź razie, tak jak mówię, nie wiemy jaka, tu jest pełna zgoda, że w przypadku pokoju to nie jest decyzja wojskowych, tak? Ta końcowa. Dobra, no ale w każdym Natomiast razie jest nieprawdą to, co mówi Jarek Wolski, że to jakaś awionetka mogła być. No nie mogła być. Słuchajcie, nie mogła być. nie przy tych prędkościach. Tak, to jest odpowiednia prędkość, masa, no wszystko jak gdyby to widać na stacjach mówię, radiolokacyjnych. Takie systemy swego czasu, to dobra. Miałem gdzieś do takich systemów dostęp, wiem jak to wygląda, tak, to nie jest tak jak tutaj się próbuje nam wmówić. Martin? Jeżeli można, to ja wam powiem tak, u nas jako kraju, który nie walczy i w krajach natowskich, oprócz tego, co powiedziałeś, Maćku, system, znaczy zabezpieczenia Renegade, działa jeszcze air policing. To jest procedura, która została wykonana, bo sam generał potwierdził wysłanie 2 myśliwców, które miały przechwycić, sprawdzić i zlokalizować, co to leci, bo informacja z AWACS-a poszło, że leciało na terytorium NATO jakiś pocisk, nie wiadomo co to było, natomiast samoloty tego nie przechwyciły. Obiekt, który nie wiadomo co to było wtedy, spadł, wiemy gdzie, natomiast osobną kwestią jest to, kto później podejmował decyzję, czy szukamy, czy sprawdzamy, czy co będziemy robić w tej kwestii.
bo to jest, ale to myślę, że to jest w ogóle materiał na coś, na jakieś inne spotkanie, bo myślę, że to cały czas jest. Ja tylko zadałem takie pytanie kiedyś, mam w sumie na Twitterze albo w sumie u siebie na kanale, że mając na uwadze to, co się już wcześniej stało, jeżeli chodzi o pocisk, który spadł w Polsce i zabił 2 osoby, mając, znaczy po tym drugim targnięciu w nasze, jeżeli chodzi o granice powietrzne, dlaczego u nas nie zapadły decyzje proceduralne odnośnie takiego przypadku, jeżeli miałby się powtórzyć? Znaczy, na ten moment nikt z nas nie wie, czy zostały podjęte jakiekolwiek kroki, które pozwoliłyby na szybsze działanie, czy na bardziej sprawne reagowanie, jeżeli cokolwiek by się takiego podobnego stało, więc tutaj no, jest dziwne to jest w ogóle, cała ta sytuacja jest dziwna. Nie wiem kto, wiadomo, że w czasie pokoju to politycy podejmują decyzje i nie wojskowi, więc tutaj pytanie, gdzie leży ta wina? Na pewno materiał, raport, który przedstawił pan minister Błaszczak, no dla mnie nie powinien się w ogóle ukazywać. Ta sprawa w ogóle powinna być rozegrana tylko w MON-ie, czy powiedzmy w Ministerstwie Obrony i nie dla opinii publicznej, jeżeli ktokolwiek z dowódców zawinił, ale dzisiaj wiemy, że no problem się ciągnie i mamy przykład przecież blokady wyjazdu na uroczystości na Monte Cassino 2 naszych generałów, prawda? Więc to też nie służy polskiej armii. No a tutaj Jacek Banasiak przytoczył wyniki ankiety z Super Expressu. 98-2 na korzyść wojska w relacji, kto ma rację, minister czy żołnierze? No, myślę, że to jest jednoznaczna odpowiedź, gdzie jest problem. No. Pytanie tylko, czy politycy w ogóle sobie coś z tego robią, tak? No ja udzielając wywiadu telewizji Media Narodowe postawiłem wszystko, co mam związanego w swoim życiu i karierze z wojskiem, na to, że żołnierze postąpili właściwie i poinformowali tak jak należy, chociażby z powodu tej zasady ratuj własną dupę, żeby przekazać tego typu sprawy wyżej. Ja akurat tego przekonania nie mam i tutaj jeszcze Tomek z Leszna, słuchajcie, pisze, że nikt nie będzie strzelał z Patriota do rakiety, która leci do lasu. No ale jak ona wleciała, to nie wiedzieliśmy, gdzie ona leci przez długi czas. Skąd wiedzieliśmy, że ona No nie, aż takich systemów, nie ma żadnego takiego systemu radiolokacyjnego, ani z AWACS-ów, ani z naziemnych, ani z walki, który ci powie, gdzie ona wyląduje, nie? Ona mogła wylądować w Poznaniu, w centrum dowodzenia, tak? Mogła. I może to był cel. I co, jak ona by tam powiedzmy może wielkiej krzywdy nie zrobiła, ale by tam wylądowała i medialnie, no to co? No to jakby to wyglądało? Także ona wylądowała w lesie, to moim zdaniem trochę przypadek, wydaje się. Czy wiesz, co przypadkiem jest, że wleciała do Polski? No przynajmniej nie uważam, że Tego, było to wiesz celowe. Tego nie wiemy, bo tutaj też są, wiesz, takie teorie, że to było sprawdzanie, jak Polska zareaguje i ja bym się jednak tutaj ku temu skłaniał. No wykluczyć nigdy nie możemy, bo to wiadomo, że no, za wschodnią granicą mamy wojnę i różne rzeczy się dziwne dzieją. Natomiast pamiętajmy, że jesteśmy członkiem NATO i decyzje też zapadają na troszeczkę wyższym poziomie, jeżeli chodzi o to, co powinno NATO robić, tak? Politycy swoje, dowództwo NATO swoje. Dobra, słuchajcie, możemy kontynuować, bo Maciek jak tradycyjnie rozmawia przez telefon, jak przystało na czwartkowy live, więc się nic nie zmienia, tak? Mateusza nie ma, tak? ale Maciek dostaje, dzwoni do niego minister Błaszczak, wiesz, nie, i tak dalej, nie? Słuchajcie, przejdźmy do następnego takiego tematu. Jakbyście też powiedzieli, bo tak mówiliśmy sobie o tym Zeleńskim, ale według was, co faktycznie Ukraina zyskuje, jeżeli chodzi o obecną kontrofensywę, bo wydaje się, że ona jest nieunikniona, patrząc na przygotowania, tak przynajmniej pod względem tym polityczno-gospodarczym, tak jak ja patrzę, ale również tym wojskowym. Jak szacujecie, co jeszcze tak realnie, no bo to co mówię, Niemcy, Francuzi, tak powiedzmy w przyszłym roku mogą dostarczyć, ale tak realnie, co jeszcze te kraje mogłyby dostarczyć i jak ta ofensywa mogłaby przebiegać? Nie chcę pytać kiedy, no bo tego nie wiecie, nie? Ale pewnie do września jakaś data pewnie wystąpi.
Ukraińcy Marcin, powiedzieli... od ciebie zaczniemy, bo ty mało dzisiaj mówisz. Kto? Od ciebie, tak, Marcin. Myślałem, że Mateusza, bo Mateusz dawno nic nie mówił. Wiesz co, no, Ukraińcy sami, znaczy Ukraińcy i prezydent Załęski i w sumie minister obrony wypowiadali się, premier wypowiadał się także Ukrainy, że tak naprawdę oni sami nie wiedzą, jak ta ofensywa będzie przebiegała, ile oni zyskają, czy to będzie 10, 20, 30 kilometrów, jaki będzie miała zasięg i jakie korzyści. Natomiast no, ciężko dzisiaj mówić na temat tej ofensywy, dlatego że oni sami najlepiej będą się orientować, kiedy będą gotowi tak naprawdę. I takie głosy też z ich strony padały, że mimo nacisków państw zachodnich, szczególnie Europy Zachodniej, to jednak oni będą decydować, kiedy ta ofensywa ma nastąpić. Zapowiedzieli, czy już o tym informowali przynajmniej 3-4 tygodnie temu, że ona się już zaczęła. Oczywiście ona trwa, można powiedzieć, to są różne etapy tej ofensywy i na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że ta ofensywa na tych niektórych płaszczyznach, ona się odbywa i jest widoczna. Widać to, że tak powiem, nie tylko pod Bachmutem, ale na każdym prawie odcinku. Poprzez bombardowanie i izolowania pola walki mamy atakowanie infrastruktury. Dzisiaj mamy przykład wykolejenia czy zerwania linii kolejowej na Krymie, bardzo ważnej, która tutaj odgrywa bardzo istotną rolę. Mamy ataki na Ługańsk za pomocą właśnie pocisków, które do tej pory Ukraina nie miała, więc tutaj cały czas to się dzieje. Mamy kontrataki pod Bachmutem, które jeżeli chodzi o skrzydła pod Bachmutem, czynią postępy, jeżeli chodzi o południowe, nawet większe niż północne. Natomiast te ataki się, że tak powiem, pojawiają w różnych miejscach i to jest taktyka też strony ukraińskiej, żeby odwody rosyjskie wciągnąć do walki, rozrzucić na tym szerokim froncie. No i dzisiaj mamy przykład, dzisiaj mamy informację na telegramie rosyjską, która twierdzi, że w rejonie Andradiwki pojawił się 10 pułk czołgów przeniesiony z rejonu Awdiwki, więc słuchajcie, no to też świadczy o tym, że Rosjanie są zmuszani do przerzucania odwodów, żeby ratować sytuację w rejonie Bachmutu na skrzydłach. Chociaż w samym Bachmucie nadal najemnicy Wagnera czynią postępy i walczą już teraz w sektorze, czy powiedzmy w rejonie umocnionym Domino, gdyż Cytadela prawdopodobnie z kwestią czasu, że upadnie w sumie to rumowisko, bo już więcej tam nie zostało. Natomiast jaki jest plan Ukrainy? No Ukrainy jest bardzo prosty. Ja i to będę zaznaczał po raz kolejny i będę o tym mówił, że celem Ukrainy jest wyniszczenie armii rosyjskiej w walce, aż będą gotowi do decydującego ciosu. A wiesz co, to skorzystam z tego, że właśnie jesteś, bo w tych tematach pewnie się mniej znam niż ty, zdecydowanie. Ale czy to wyniszczenie właśnie myślisz, że będzie w okolicach właśnie Bachmutu, czy... No bo ja się z tobą zgadzam, że to patrząc jak... Nie, Bachmut jest tylko elementem układanki. Okay. Tych układanek będzie więcej i można się do tego nastawić, że strona ukraińska będzie atakowała na różnych odcinkach, czy próbowała atakować, związać, czy wykrwawiać nawet stronę rosyjską. Natomiast jeżeli dojdzie do wniosku, że jej szanse na główne uderzenie jest duże i jest właściwy czas na to, to oni to główne uderzenie wykonają. Czy to będzie w jednym miejscu, czy będzie na przykład na 2 kierunkach operacyjnych, będzie do wykonania. A powiedz mi, co się dzieje w Chersońskim w tym momencie, bo tam dosyć dużo różnych sprzecznych informacji jest straszny szum informacyjny. Ale takich szumów informacyjnych było wiele i też na Zaporożu i tam cały czas jest w sumie ostrzał artyleryjski ukraiński. Sami Rosjanie też informowali, że w rejonie Bierosławia była dość duża ilość środków przeprawowych, więc ja to traktuję jako pewne działanie strony ukraińskiej, która ma na celu odwrócić albo zwrócić uwagę strony rosyjskiej na pewien odcinek frontu. Może być też wykorzystany ten odcinek do wykonania jakiegoś uderzenia pomocniczego, ale to już, gdy będzie w innym miejscu główne natarcie, ciężko powiedzieć. Dlaczego pytam się? Dlatego, że tam wiesz, jest dużo informacji, że tak, po pierwsze Ukraińcy gromadzą dosyć duże siły w rejonie Odessy. Tak, po drugie cały czas, że są te zwiady, które lecą i sprawdzają
No tak, a z trzeciej strony mamy tam siły te rosyjskie, które są dosyć mocno osłabione i nie są pchane jakieś nowe, no bo oni trzymają front głównie na Zaporożu plus Donbas, nie? Dlatego się pytam, nie? Znaczy, może Maciek też powie, bo też siedzi w temacie. Ja bym traktował odcinek chersoński jako odcinek, który ma odciągnąć uwagę. Jeżeli chodzi o siły, to pamiętajmy, że strona ukraińska w tym rejonie ma 2 zgrupowania. Może nie będziemy mówić konkretnie, bo wiadomo, że to są takie uwagi, które nie powinny być, o których nie powinniśmy nawet mówić, gdzie są zgrupowania, gdzie te zgrupowania są ewentualnie. Natomiast ja bym spokojnie tutaj czekał na to, co się będzie działo. Artyleria ukraińska, szczególnie 406. Brygada Artylerii Piechoty Morskiej sobie świetnie radzi z pomocą dronów, niszczy co tam znajdzie. To ostatni przykład Tulipan poszedł do piachu, więc takich przykładów jest cała masa. Jak sobie pooglądacie filmiki z tego rejonu, to naprawdę znajdzie się całkiem sporo. Dzisiaj mamy przykład zniszczenia czołgu, który w rejonie Ołeszkach był schowany. Proszę bardzo, jeden pocisk i jedna strata, tak? I to pocisk warty ile, a czołg warty ile, tak? Więc to tutaj działanie grup specjalnych też ma. Ostatnia informacja też chyba sprzed 2 dni, że żołnierze ukraińscy sobie chodzili w rejonie Daczy jak u siebie, prawda? Nie chowali się ani nic. A to jest lewy brzeg Dniepru. Więc tutaj raczej w sumie to nawet pułkownik Korowaj mówił, że owszem, siły rosyjskie są na lewym brzegu, ale główna linia obrony jest cofnięta, troszeczkę jest z tyłu, wiadomo. Okay. Ale przy rzece to są siły osłony, siły, które mają zapobiec, czy ewentualnie zagwarantować, że przyczółek nie będzie powstawał zbyt szybko, czy zostanie szybko namierzony i zniszczony. To ja to tak 2 zdaniami wrzucę, po czym właśnie tutaj Mateusza bym widział, żeby też się odezwał. Generalnie linia obrony jest cofnięta o naście kilometrów, a cała ta przestrzeń między brzegiem a tymi liniami jest patrolowany, nadzorowany, dozorowany, więc coś tam nieregularnie się pojawia. Obydwie strony mają tam jakieś swoje starcia lekkich sił. To jest strefa zgniotu dla nich i to tyle. Mateusz. Mateusz, coś w tym temacie? Słychać? Tak, słychać. Teraz nie słychać. Teraz już było słychać. Teraz już cię nie słychać. Teraz słychać? Teraz słychać. No jeżeli chodzi o tę sytuację na froncie, to oczywiście wielu z ekspertów i każdy twierdzi, że coś tam wie lepiej. Natomiast jak się spojrzy tak naprawdę holistycznie na całą sytuację, to trzeba spojrzeć wstecz, jak Ukraińcy podchodzili do przekazywania informacji swoim sojusznikom. Oczywiście nie mają zaufania, z uwagi na to, że Rosjanie na pewno mają odpowiednie wtyczki w niektórych obszarach, jeżeli chodzi o sojusz, Zachód. Druga rzecz, jak się spojrzy na to, co się wyprawia na froncie, to co robią Ukraińcy, oczywiście my patrzymy na to, że to jest jakaś nowoczesna wojna. Oczywiście są sprzęt XXI wieku, natomiast jeżeli chodzi o metody, działanie, strategia, to jest coś, co tak naprawdę już było robione dawno. Działania pod Bachmutem można to porównać albo do działań generała Mansteina z 1940 roku przeciwko Francji, albo do bitwy pod Kanami, jak Hannibal pokonał przeważające siły Rzymian. I tu wygląda na to, że Ukraińcy postanowili pod Bachmutem zrobić pułapkę, tak naprawdę pułapkę na szczury i trzeba obserwować według mnie nie to, co dzieje się w samym mieście, bo miasto tak naprawdę już jest morzem ruin i de facto jego zajęcie jest przesądzone. Natomiast trzeba obserwować to, co będzie się działo kilkanaście kilometrów od tego miasta. I też jak mówiło wiele osób, czy też komentatorzy zagraniczni, amerykańscy, zachodni, że Ukraińcy mają tą przewagę nad Rosjanami, że mogą wybrać czas i miejsce. I oni wybiorą taki czas, takie miejsce, żeby uzyskać jak najlepszy efekt do kosztów. Bo oczywiście Rosjanie zakładali od wielu miesięcy, odkąd im się nie udało zająć Ukrainy, że prędzej czy później nadejdzie kontrofensywa i będą musieli się zmierzyć z siłami ukraińskimi, które będą nacierały. Czy Ukraińcy będą nacierać na Donbas, czyli na tereny, które są od 2014 roku okupowane?
Ja uważam, że nie, ponieważ tam oczywiście Rosjanie mogli się do tego przygotować, tam też jest odpowiednia infrastruktura, zaplecze jest bardzo blisko do Rosji, też jest ludność, mówiąc w cudzysłowie, przychylna Rosjanom. Natomiast kierunek południowy oczywiście jest bardzo tutaj ciekawy, co będzie się działo. A co do działania na Dnieprze, tutaj jeżeli chodzi o Cherson, no to ja uważam, że to są działania pozorowane, tak jak tutaj mówili inni, że po prostu Ukraińcy chcą rozproszyć uwagę, bo trzeba zauważyć, że Ukraińcy mają tą przewagę, że mają linię frontu na swoją korzyść, jeżeli chodzi o logistykę, bo ona jest tak wygięta w kształcie łuku i Rosjanie niestety muszą operować po zewnętrznych liniach, więc to też kosztuje trochę czasu, energii, zasobów. No ewidentnie tutaj mamy epokę napoleońską i działania na liniach wewnętrznych, za to przeciwnik działa po liniach zewnętrznych. No. Tak. Ale to... Wyłączyłeś Słychać? mikrofon. Tak, Słychać teraz? Tak naprawdę to jest typowa sztuka wojenna i jak się ktoś... Ja nie ukrywam, że trochę na ten temat wiem, ale staram się nie wypowiadać, bo oczywiście są eksperci, którzy wiedzą wszystko, ale jak się spojrzy na tak naprawdę dorobek naukowy, czy też można powiedzieć to, co ludzie, co jest opisane, no to Ukraińcy starają się po prostu robić to, co kazali, czy nauczyli ich robić Amerykanie i to jest wzorowane właśnie na zachodniej sztuce wojennej i to, że to robią za pomocą czołgów teraz, czy współczesnej broni, ale też warto zobaczyć, jak to było rozegrane w 1920 roku. Też również musieliśmy się w ten sposób przegrupować, wciągnąć przeciwnika i się udało. Taka można powiedzieć nawiązanie historyczne. I tu właśnie jak mówiłeś o Napoleonie, jak najbardziej to jest właśnie ta sztuka, żeby zmusić do przeciwnika, żeby on grał według naszej melodii, naszych nut, a nie my. I Rosjanie są tego świadomi, próbują właśnie łatać, próbują po prostu patrzeć na wszystkie kierunki, a się może okazać, że tak naprawdę uderzenie nie wyjdzie ani na Zaporoże, choć to byłoby bardzo cenne uderzenie, a może wyjść i na północy, tylko to trzeba też zobaczyć tą otoczkę polityczną, bo trzeba mieć tą świadomość, że wojna nie jest nadrzędna. Nadrzędna jest polityka. Po prostu wojna, prowadzenie działań wojennych to jest po prostu prowadzenie polityki za pomocą siły. I trzeba zrozumieć, jakie są cele Ukrainy. I to, co jest najważniejsze, Ukraińcy też mają świadomość, że tej wojny nie mogą kontynuować wiecznie. Tego się nie da, bo prędzej czy później i tak na Zachodzie będą z tym zmęczeni. Teraz przecież cały czas się toczy bój o fundusze w USA. USA ma swoje problemy. Tak na marginesie największe mocarstwo na świecie jest cały czas na wiecznym minusie, więc zobaczymy, jak się dogadają republikanie z demokratami na temat finansów budżetu, a potrzeby mają duże, a czasu mało, więc Ukraińcy też mogą mieć tą świadomość, że te fundusze mogą być mniejsze, niekoniecznie takie duże, jak się mówi, że to może być kilkadziesiąt miliardów dolarów. Sorry. Więc tu może być jeszcze inne rozdanie. Może być tak naprawdę ograniczona ta ofensywa, bo zasobów nie wystarczy na duże wszystko. Uderzenie. Tak, bo to jest tak naprawdę bardzo długi odcinek, no to jest ponad 1200 czy 1500 kilometrów, więc to obsadzić wojskiem w ogóle to jest coś niebywałego. To przecież to są działania z II wojny światowej, gdzie na froncie były miliony żołnierzy, setki tysięcy sztuk uzbrojenia. Dokładnie tak. Dzisiaj patrząc na z perspektywy II wojny światowej, gdzie Rosjanie gromadzili po powiedzmy 800 dział na kilometr kwadratowy, znaczy na kilometr, przepraszam, frontu, gdzie grupy uderzeniowe, rosyjskie armie uderzeniowe czy armie rzucone do ataku miały po 800 metrów odcinka frontu i nacierały masami, więc dzisiaj mamy obronę, przyjmuje się około 330-320 tysięcy Rosjan na froncie ukraińskim, z czego
pytanie, ile tak naprawdę jest na pierwszej linii. Mamy około 350-370 tysięcy żołnierzy ukraińskich na linii frontu. No, oczywiście armia ukraińska jest dużo większa, jeżeli chodzi o to, ale na froncie jest około 350-370 tysięcy i ta obrona opiera się o obronę punktową i przede wszystkim za pomocą dronów, tak? To drony dzisiaj czuwają i sprawdzają teren, gdzie ewentualnie idzie jakaś kolumna, ewentualnie trzeba bronić tego rejonu, tak? Może Wyłączyłeś. chwila. O, teraz można też powiedzieć, używając takiego porównania, że mówi się o obronie punktowej, czyli o takich jeżach, tak? Oczywiście też są osy, tak? I wilki, natomiast jak mówił Brzeziński na temat naszej obrony kiedyś. I tu też można powiedzieć, że bardziej te walki, oczywiście są takie typowe walki, które przypominają o walki z I czy II wojny światowej, ale ja bym na to patrzył w ten sposób, że to jest wojna na zasadzie przypływu, fal. Oni się po prostu wszyscy przemieszczają, próbują się szachować. To jest taki, można powiedzieć, taniec na linii frontu. Jedni drugich próbują gdzieś tam ograć, wymanewrować, żeby uzyskać przewagę, bo jedna i druga strona nie ma tyle sił, środków, żeby obsadzić każdy kilometr linii frontu i żeby móc jeszcze zgromadzić odpowiednie zasoby, żeby przebić się w danym froncie. Tak, tak i to jest dopiero teraz taka rzecz. I też Rosjanie mogliby wiedzieć, co Ukraińcy planują. Nie wiem też, jak tutaj, nie wiem, czy Maciek powie czegoś na temat rozpoznania, tak, satelitarnego, bo jeżeli by Rosjanie mieli doskonałe rozpoznanie, co się dzieje tak na zapleczu, by widzieli po ruchach, co Ukraińcy planują, gdzie próbują tą falę wojska przepłynąć, gdzieś są te zgrupowania. Może wiedzą i próbują po prostu temu zapobiec. Albo po prostu też są... To, co można powiedzieć o obrazowym rozpoznaniu rosyjskim, to ich dwie niezbyt nowoczesne satelity, 3 bodajże, jeśli dobrze kojarzę, wystrzelone bardzo szybko, jakoś im zeszły, też nie działały, więc zostali przy tych 2, ale znaleziono dowód na to, że od Chińczyków mieli dostęp do danych satelitarnych. Zapewne to dalej może mieć miejsce i w ten sposób, korzystając z tego, jakoś wiedzę mają, aczkolwiek są w dużo gorszej sytuacji niż Ukraińcy, którzy zarówno poprzez kupienie usług od chociażby polsko-fińskiej firmy ICEYE, tudzież z innych satelitów natowskich oraz od Amerykanów, z około 70 obiektów orbitalnych dostają prawie że online informacje. Ale tam jeszcze była sprawa, zdaje się, że oni mieli podpisaną umowę z Indiami na rozpoznawanie obrazowe Rosjanie i nie wiem na ile korzystali także z indyjskich satelitów, bo była mowa i rozmawiano o tym, że rzeczywiście Indie mogły dostarczyć informacji obrazowej dla Rosjan. Jak skutecznej, to już jest zupełnie inna bajka, ale nie można tego wykluczyć. A co do polityki, to ja z kolei jako wzorcowy cywil patrzę na to też w taki sposób, że Ukraina, realizując politykę, ma przede wszystkim jedno zrobić, ma wykończyć psychicznie i technologicznie Rosję. A więc nie wygrają tej wojny na zasadzie, że pokonają Rosję. Ganianie Rosji cały czas w jedną i drugą stronę osłabi morale, ale też być może, że doprowadzi, czy to w tym, czy w innym miejscu, znowu do jakichś przesileń na poziomie Kremla. Może, prawda, zacznie się znowu walka decydentów, którzy jednego dowódcę posuną, drugiego posuną, znowu kogoś tam wrzucą. Powoli, prawda, zaczyna się to nękanie, które parę miesięcy wcześniej spowodowało, że tam się różne dziwne robiły zmiany. Tutaj jakiś sztab wylatuje w powietrze, tutaj trafiają, prawda, dowództwo, tutaj gdzieś jeszcze jedno. Także politycznie wojna ta wcale nie musi wyglądać tak, żeby uderzyć, bo uderzenie można zrobić jedno, nękać można cały czas. I ofensywa ukraińska może być właśnie tym takim bezwzględnym nękaniem Rosji aż do jesieni i
Tylko największy problem moim zdaniem jest polityczny, bo ci wszyscy, którzy dali kasę, chcą show. I to jest przerażające, że świat zachodni, politycy zachodni i tak dalej chcą pokazać, jak to wszystko działa, jak Ukraina rusza i tak dalej. Potrzebują igrzysk, a Ukraińcy wiedzą, że na tych igrzyskach to być może, że przez chwilę oni są fajnymi legionistami, a tam są lwy, ale przy złym układzie to te lwy mogą jednak być skuteczniejsze od tych legionistów. To tu poruszyłeś ciekawą właśnie kwestię, że cele wojskowe są podporządkowane celom politycznym i od bardzo dawna tu Ukraińcy stawiają jasne cele, jakie chcą osiągnąć. Oczywiście też trzeba powiedzieć o tych zasobach, o tej władzy na Kremlu, bo być może też działania wojskowe Ukraińców są tak skorelogowane, tak można powiedzieć stworzone, żeby przy jak najmniejszych stratach własnych osiągnąć największe cele polityczne. Celem politycznym jest to, żeby odzyskać jak najwięcej się da terenów. Nie wiem, czy te wszystkie tereny się uda odzyskać, bo to wszystko chodzi też o układ sił, który jest wokół Ukrainy. Też trzeba mieć świadomość taką, że tu też swoje rączki mogą włożyć Chińczycy, bo też mają swoje interesy, żeby w Rosji też w wyniku porażki na Ukrainie nie doszło do całkowitej rozbicia Rosji. Więc to jest tak naprawdę wielowarstwowy taki Tetris, układanka, która powoduje, że te sprawy wojskowe są tam na dole, ale jednocześnie mamy jeszcze wiele innych elementów układanki, które na siebie się wzajemnie nachodzą i uzupełniają. Ale wiesz co, Mateusz, ja jestem pewien, że nie tylko Chińczycy Nie słychać chcą cię. upadku Rosji. Słychać. Słychać. Mateusz, nie słychać cię. Słychać. Nie? Nie słychać? Słychać. No. Wiesz, Mateusz, co sądzisz, bo ty mówisz tylko Chiny, ale moim zdaniem większość graczy nie chce upadku Rosji, ani Stany nie chcą, ani Europa To nie chce prawda. rozsypania się Rosji i tak dalej, więc to nie tylko oni będą grali, żeby nie wykończyć. I tutaj rzeczywiście cele polityczne Ukrainy są zupełnie inne niż tych, którzy pomagają Ukrainie, więc ta gra odbywa się w ten sposób, że Ukraińcy manewrują pomiędzy Chinami, Rosją, Europą, Stanami, a swoimi interesami, które muszą zrealizować. Tak naprawdę dla świata. Ale są kraje, które... Przepraszam, wszedłem ci w słowo. Mateusz, mów. To jak się spojrzy na historię, słuchać mnie dobrze, czy nie? Tak. To tak naprawdę dla świata zachodu i mówiąc kolokwialnie dla świata wschodu, czyli dla Chin i tutaj Europa, USA, ostatnie kilkadziesiąt lat to jest znany, można powiedzieć, bałagan w postaci państwa rosyjskiego, wcześniej ZSRR. I nigdy do tej pory nie testowaliśmy na żywym organizmie sytuacji, jak nagle na obszarze euroazjatyckim dochodzi do rozpadu gigantycznego państwa. Tam jest tak naprawdę zlepek kilkudziesięciu kultur sprzecznych i na Zachodzie się obawiają tego przede wszystkim Amerykanie, że tam się wszyscy rzucą do gardeł później, tak? Jeżeli pozwoliłoby się Ukraińcom na całkowitą eliminację, czy też rozłożenie państwa rosyjskiego na łopatki, więc tutaj zawsze jest z tyłu ta nie czerwona, ale żółta lampka się świeci, no dobra, okej, ale pamiętajcie jeszcze o tym, tak? Że tutaj nie chodzi tylko wyłącznie o was, tutaj chodzi w ogóle o większą układankę światową, bo jeden kamyczek w postaci Ukrainy może spowodować, że wiele innych kamyczków zostanie rzuconych i to jak będzie efekt domina. A tego mocarstwa nie chcą. Ani Chiny, ani Stany Zjednoczone, żeby ten delikatny układ, który jeszcze funkcjonuje, całkowicie runął, żeby po prostu stał się świat pełnym chaosu miejscem. Marcin? No, musisz Wyciszyłeś się. bo ja wyciszam. Dobra. No, Jeżeli mogę, to tutaj dodam do tego, co Mateusz powiedziałeś, że w sumie mocarstwa, czy kraje zachodnie nie chcą upadku. Nie chcą upadku, bo oni już raz doprowadzili do takiego, znaczy po części do takiego upadku. Pamiętajmy, że carska Rosja upadła i zaczęły się później interwencje państw zachodnich, tak? Przecież mamy
Francję, Wielką Brytanię, mamy Grecję, które interweniowały przecież w Rosji i szereg innych krajów i zakończyły się klęskami, a na podłożu tego Feniksa carskiej Rosji wyrosła Rosja czerwona, tak, która no, niedużo brakowało, żeby wprowadziła, że tak powiem, swoimi zapędami swoje ideologie. Dobrze, że skończyło się cudem nad Wisłą, prawda? Więc tutaj mają świadomość tego, że upadek Rosji może wzniecić, czy może doprowadzić do powstania czegoś gorszego niż jest, bo lepiej znać tego wroga, którego już mamy i znamy go, niż wywołać czy zbudować podstawę dla nowego ładu czy nowego państwa, którego tak naprawdę nie będziemy wiedzieć, czego się spodziewać, a pamiętajmy, że na terytorium Rosji jest ponad 5600 głowic. Jest. Wiesz co, to może przejdźmy teraz do następnego tematu, bo tutaj jest informacja, która była z dzisiaj, jeżeli chodzi o sukces, który Rosja odnotowała, czyli podpisanie umowy pomiędzy Rosją a Ugandą, czyli o nierozmieszczaniu w kosmosie broni masowego rażenia. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie. Nie no, słusznie, że Uganda postanowiła nie rozmieszczać. Ja uważam, że tutaj jest taki gest dobrej woli i fakt, że Uganda mogłaby poprosić, prawda, Indię o 1 czy 2 rakiety, wysłać tam jeszcze jakieś swoje satelity. Szczególnie, że my nie doceniamy różnych takich pomysłów na programy afrykańskie, kosmiczne, a wbrew pozorom w różnych miejscach je realizowano, czy powoli się realizuje. A my patrzymy cały czas, że tylko przez pryzmat, prawda, Sudanu, Mali, Republiki Środkowoafrykańskiej, a nie przez pryzmat rzeczywistych celów. I tutaj, chociaż paradoksalnie, no dobrze, że Ugandyjczycy nie chcą tej broni w kosmosie. No. Maćku, jakie jest twoje zdanie? No, musisz się włączyć, no. Przyłączyć się. I całkiem wysoko, ustawili poprzeczkę bardzo mocno, bo jak każdy wie, Uganda jest znanym mocarstwem. Świeżo robiłem z panem Krzysztofem Kurdyłą materiał dotyczący tego, jakie są potencjały, jeśli chodzi o kosmos, czy Polska sobie może pozwolić na to, żeby w tym wyścigu nie brać udziału. I powiem, Uganda jest bardzo wysoko na liście krajów, które mają swoje zdolności wynoszenia czegokolwiek na orbitę. Mniej więcej są na 179 miejscu, patrząc pod kątem tego, ile krajów tworzy ONZ. Ale poczekaj, to my jesteśmy wyżej, bo... Tak, Polska paradoksalnie wysyła w tej chwili testowe różnego rodzaju rakiety, chyba są 3 programy, Bigos, jakiś tam Grom, Piorun i staramy się dotrzeć do umownej granicy kosmosu już, przynajmniej. No tak, ale oni nie muszą robić swoich rakiet, tylko poproszą Indię o wysłanie swojego satelity. No, tak. Ale chodziło o broń. Tak, o rozmieszczenie masowego rażenia, tak. No. Słuchajcie, nie no spokojnie, poprosić... satelita jak spadnie nam na głowę, będzie masowego rażenia. No, jeżeli będzie miał ładunek nuklearny w postaci reaktora. Wystarczy energia kinetyczna. Słuchajcie, No, a ja powiem, że może tam chodzi o, no wiecie, do podpisania tego porozumienia o niewynoszeniu broni masowego rażenia w kosmos, to może przykrywka do rosyjskich działań w Afryce, bo przecież jak wiemy, no, zakres działań rosyjskich w Afryce jest bardzo szeroki i może jest to następny kamyczek do tego ogródka, że tak powiem, afrykańskiego dla Rosji. Okej. Mateusz, chcesz coś dodać? Bo jeszcze ty się nie wypowiadałeś na ten ważny temat. No, można tak powiedzieć, że reżim, który przegrywa wojnę, jest w opłakanej sytuacji, chwyta się każdych sposobów, żeby pokazać przed osobami, których trzyma za twarz, że no, liczy się na tym świecie, więc tego typu umowa może być w ten sposób przekazana, że tutaj Rosja nadal jest mocarstwem, widzicie, jesteśmy silni, z potęgą ugandyjską, tu dogadamy się, że dla bezpieczeństwa, tak, rezygnujemy z wykorzystywania kosmosu do celów wojskowych, tacy jesteśmy dobrzy, a tutaj ci źli Ukraińcy, Zachód nas atakuje, widzicie. Natomiast też, jeżeli chodzi o Ugandę, to Uganda
Od dawna jest centrum zainteresowania Rosji. Jeżeli dobrze pamiętam, to Uganda chyba była jedynym państwem jakiś czas temu, które kupiło rosyjskie myśliwce, tylko nie wiem które, tak, ale te chyba takie lepszejsze, jak można powiedzieć. I państwo oczywiście położone bez dostępu do morza, nie wiem, czy chyba teraz nawet mają więcej ludności niż Polska, ale też położone na bardzo ważnym punkcie strategicznym, bo tutaj właśnie zaraz jest na zachodzie Demokratyczna Republika Konga, jest Tanzania, Kenia. Oczywiście tu chodzi zawsze o dostęp do ważnych surowców, a tam też, jak tutaj właśnie, bo mowa przed chwilą, Rosjanie się rozpychają, więc być może to jest po prostu działanie pod publiczkę, ale też i przy okazji spotkania, żeby się dogadać na temat współpracy rosyjsko-ugandyjskiej w tej części Afryki, na przykład, żeby podjąć jakieś wspólne działania za granicą w DRK, tak, bo tam też się ciekawe rzeczy dzieją. Bogate surowce potrzebne są dla świata zachodu. Słuchajcie, ja znalazłem takie info, przepraszam Paweł, przerwę, że w 2022 roku w czerwcu Uganda oficjalnie 50 ogłosiła, milionów. że chce do końca tego roku wynieść swojego pierwszego satelitę na niską orbitę okołoziemską. Więc tak naprawdę może być szybciej wyniesiony ugandyjski satelita niż my kiedykolwiek skonstruujemy własny. No. Ale Uganda jest jednym z biedniejszych krajów Afryki. Tak, słuchajcie, odnośnie Ugandy była prośba, żeby rozmawiać na ten temat, więc rozmawiamy. To jest poważna sprawa. Uganda, przypomnę, bo nie wszyscy wiedzą, to jest ponad 50 milionów ludności. Tak? Ale mniejsze terytorium od Polski. No tak, i to jest też ciekawe, tak? Że... No można powiedzieć, że jeszcze w Ugandzie żyje duch dyktatora słynnego w latach 70., który uważał się za króla Afryki. Skończył marnie, wywołał wojnę z Tanzanią i ówczesny przywódca Tanzanii, który no, w porównaniu do ugandyjskiego dyktatora no, posturą nie dorównywał, no, ale wypędził go z Ugandy. A jeszcze tutaj mowa o Indiach, to właśnie przed okresem dyktatury w Ugandzie, no to bardzo duża diaspora była ludności hinduskiej w Ugandzie. Prowadzili świetne biznesy i zostali niestety wygnani przez, jak on się nazywał, Amin. Więc tak, i więc tutaj są cały czas żywe jakieś kontakty. No, my oczywiście patrzymy z swojej perspektywy na pewne działania w obszarze nowoczesnych technologii, ale też ostatnio rzuciło mi się w oczy ciekawe opracowanie, że w biednych krajach globalnego południa $1 zainwestowany generuje od 1,5 do nawet $4 zysku, więc to się będzie opłacało i tu niedługo mogą być ciekawe rzeczy, jeżeli chodzi o globalne południe. Tam są pieniądze, więc... Z tym, że będzie się opłacało, coś się okaże. No... Można postawić trochę orzeszków, zobaczymy. Tak, dlatego Chińczycy tak mocno stawiają na Afrykę, no ale jak patrząc, czy oni mają takie wielkie zwroty, dyskusyjne na ten moment. Pewnie teraz próbują ratować tych swoich satelitów przed upadkiem, udzielają im pożyczek kredytowych, obsługują te długi przed upadkiem, więc rzeczy się dzieją ciekawe. No, wiesz, bo oni się słabo, że tak powiem... rozwijają. Znaczy, no biorą te pożyczki, ale wszystko jest, ta korupcja jest tak wysoka, wyższa niż w Chinach. No i to, co mówisz, no powinny być zwroty takie wysokie, natomiast okazuje się, że tam cały czas niestety są różnego rodzaju problemy. Tak. No, etniczne, historyczne, gospodarcze, społeczne. Też i trzeba spojrzeć, że być może plan Chińczyków na tą część świata jest taki, że to jest po prostu zasób do wykorzystania i jakiegoś tam ucywilizowania pod swoje interesy, a reszta niech sobie tam... Kolonizacja, tak. Współczesna, tak, tylko że bez błędów Zachodu, żeby zostawić pewne... Popełnili i muszą od nowa robić. Wiesz co, myślę, że oni mają takie błędy w wielu miejscach w Afryce. To prawda, ale... Dzisiaj Afrykańczycy zaczynają ostro zwracać się przeciwko Chinom, bo wychodzi im, że kolonizacja chińska wbrew pozorom jest gorsza od kolonizacji tej europejskiej, która była, ponieważ jest bardziej bezwzględna.
jest bardziej nastawiona na absolutne, powiedzmy, nie tyle biznesowe rzeczy, ale przede wszystkim na to, że z punktu widzenia Chin utrzymywanie satrapów, którzy zapewniają Chinom pełny biznes kosztem ludzi, jest dużo gorsze Lepsze. dla tych Afrykańczyków niż biznes, który był, znaczy demokracja, ale pewne zmiany i pewne zasady, które mimo wszystko wymuszała Europa. I zdarzają się już coraz częściej takie sytuacje, gdzie ten biznes chiński bynajmniej nie jest mile widziany, ale innego nie ma, bo myśmy pokpili tą sprawę przez dłuższy czas i sami jesteśmy temu winni. Teraz Francja nagle odkrywa, że trzeba by to jednak robić. Niemcy odkrywają, ale to za późno, biorąc pod uwagę kasę, którą mogą i mają Chińczycy. Był Scholz w Kenii. No był, no ale pytanie, co dalej? No, Co my możemy dać? Ale jako Zachód, czy jako tutaj tym bardziej nasz rejon? My jako Europa tak naprawdę mogliśmy i zawsze mogliśmy wspierać, jeżeli chodzi o produkcję nieprzetworzoną. I nie chodzi o tę rabunkową gospodarkę na zasobach mineralnych, tylko na produkcję żywnościową. Ale Tak. rynek europejski, który opiera się na, powiedzmy, który służy politykom w każdym z krajów, nie pozwoli na to, by ściągano tą produkcję, a jak działamy na terenie Afryki, to dokładnie w ten sam sposób, czyli monokultury, tak jak Brytyjczycy wycięli Egiptowi produkcję zboża na rzecz produkcji bawełny na przełomie XIX i XX wieku. Stąd jeżeli nie będzie otwarcia na tę produkcję, która jest łatwa i którą Afryka może dostarczyć, a my chronimy swoje rynki, no to co my mamy im zaproponować? Dobra, słuchajcie, jeszcze zostało tak myślę z 20 minut i będziemy powoli kończyć. Chciałbym, żebyśmy poruszyli kilka tematów gospodarczych, no, bo dosyć dużo się dzieje, jeżeli chodzi o Rosję. Pierwsza rzecz to jest oczywiście ropa. Druga rzecz, no mamy po raz kolejny informację i też wypowiedź Putina i może temu poświęcilibyśmy kilka minut na temat rynku gazu, bo mamy odczyty z tego rynku gazu. No i wygląda tak, że no bijemy kolejne rekordy i kolejny minimak. Ktoś mówił, że ten gaz jest, znaczy Rosjanie twierdzili, że to jest chwilowa korekta. Wydaje się, że ta chwilowa korekta trwa już Ktoś załatwił pogłębiarkę przy cenach. Ponad pół roku. Zeszliśmy do takich cen, no, które były widziane tak naprawdę przed COVID-em. No jedynie co możemy porównywać się za moment, no to są te spadki gdzieś tam covidowe lub jeszcze gdzieś wcześniejsze. Natomiast no idziemy w tym momencie no właśnie na kwoty no jeszcze 20, być może 30% niżej, przynajmniej do lata, tak, jeżeli chodzi o ten rosyjski gaz. Mamy redukcję produkcji i mamy wypowiedź Putina, który mówi, że wszystko jest w porządku. A więc co wy sądzicie, jak to będzie wyglądać? Czy te chomiki będziemy musieli jeść? Bo wydaje się, że chyba nie. No i jak to się stało, że Rosjanie no ponieśli druzgocącą jednak porażkę tutaj na tym froncie ekonomiczno-energetycznym, o tak bym to nazwał. Jak do tego doszło i jakie jest wasze zdanie, co też może nas czekać, jeżeli chodzi o ten rok? Maciek, mikrofon. Maciek, mikrofon, no ja wyciszam. Ja się wypowiem jako ostatni, bo najwięcej o tym z Pawłem rozmawiałem. Najpierw chciałbym, żebyście Tak. właśnie Martin i Mateusz Kogoś i wyrzuciło. Daniel powiedzieli. Mateusza wyrzuciło. Mateusza. Mhm. Martin? No, ja powiem tak, ja myślę, że no w sumie to już ostatnio mówiłem tydzień temu, jak byłem w pracy w sumie i tutaj poruszałem temat tego, że Rosja nie doceniła tego, że Zachód potraktuje ją w taki sposób. Przeliczyła się, jeżeli chodzi o sankcje i zachowanie Zachodu, szeroko pojętego Zachodu. I tutaj ta
klęska na polu energetyczno-ekonomicznym jest wielka, no bo sama Rosja uzależniła się tak naprawdę od Europy. Uzależniła się finansowo, rzecz mówiąc. My, jako Europejczycy, że tak powiem, uzależniliśmy się od gazu i ropy taniego, bo przecież było tanio i przyjemnie. Natomiast też i zima łagodna spowodowała, że Europa sobie poradziła świetnie. Mówiliście przecież 2 tygodnie temu na temat wypełnienia magazynów gazu, więc tutaj podejrzewam, że no, Putin musi grać, Putin musi pokazać dobrą minę do złej gry, pokazać, że po prostu no, w Rosji jest dobrze, tak? W Rosji jest wszystko elegancko i to, że to, że rubel traci wartość, no słuchajcie, no traci wartość. Ile się jeszcze uda, że tak powiem, stabilizować tego rubla, to też nikt z nas nie wie tak naprawdę. Pewnie kiedyś się skończy możliwość stabilizowania rubla i zobaczymy, ile będzie warty. Proszę cię, Paweł. Chciałem powiedzieć, że ja wiem, ale żartuję. Nie, no na razie, wiesz co, no te moje prognozy dziwnym trafem wszystkie się spełniają, bo mówiłem, że wrócimy, korekta zostanie zniesiona, ona prawie już jest zniesiona. Tak naprawdę teraz zobaczymy, co będzie dalej z rublem, natomiast no jeżeli chodzi o gaz, no to wygląda to dramatycznie źle. Kiepsko wygląda. Dzisiaj No bo pokazywałeś wiesz, wykresy, tak? Tak, pokazałem wykresy, no to wiesz, no cały czas jest, Putin powiedział, że jest stabilnie, no stabilnie jest tak, że lecimy w dół, stabilnie. Jest takie polskie powiedzenie, jak jest? Ujowo, ale stabilnie. No i o ile wiesz, wydaje mi się, że o ile w przypadku ropy, no to mamy ten OPEC, który gdzieś tam może tą rękę wyciągnąć, to w przypadku gazu, no nikogo nie ma. I Rosja jest trochę tak osamotniona, no bo każdy ma inne interesy, to znaczy Stany Zjednoczone czym innym są zainteresowane, Norwegia też czymś innym i tu jakiegoś sojuszu nie mogą, a Katar tak samo czymś innym i wszyscy na tym rynku gdzieś konkurują, wszyscy są zainteresowani tymi długoterminowymi kontraktami, szczególnie w tym momencie, wszyscy są zainteresowani, żeby wyrzucić Rosję z Europy, tak, i Francuzi, i Hiszpanie, i Amerykanie, no może Niemcy do któregoś momentu byli mniej, ale jak te gazociągi im się, że tak powiem, wybuchły, no to też zaczęli być tym zainteresowani, tak, Polska też jest zainteresowana, żeby, a więc masz Europę, masz Stany i nikt za bardzo nie jest zainteresowany tym rosyjskim gazem, nie ma go jak transportować, no tam jak gdyby to pokazuje w soczewce takie no wszystkie problemy Rosjan, które się gdzieś skupiły, nie? No i mamy też informacje teraz odnośnie tego banku Gazpromu, który przeżywa następne, czy on tam wykazał jakiś minimalny zysk, natomiast wszyscy mówią, że tam jest dramat. Oni utajnili od kwietnia dane na temat gazu. Mówi się, że w pierwszym kwartale już obcięli o 14, a Gazprom o 18, natomiast mamy dalszą redukcję tej produkcji. No i jeżeli jeszcze w przypadku ropy może przetrwają, no to w przypadku gazu jest po prostu zapaść. A to w pełnym słowa tego znaczeniu. Przepraszam, panie profesorze. Nie, spoko. Wiesz co, to, co Martin powiedziałeś, jest świetne, bo kiedy Rosjanie budowali ten cały system uzależniania, w żaden sposób nie mogli zrozumieć, że to działa obustronnie. Oni byli święcie przekonani, że to oni mają takiego świętego grala, którym będą szantażować wszystkich, ale najbardziej niesamowite, że przecież sami jeszcze napędzali hasło pod tytułem gaz drogą do czystej energii. Europa robiła tą czystą energię, Teraz okazuje się, że tej energii wbrew pozorom czystej też jest całkiem sporo. Oczywiście ona nie jest na tyle stabilna, by zapewnić pełne jego wykorzystanie i ten miks energetyczny bezpieczny, ale są takie momenty, kiedy rzeczywiście tej zielonej, czy tam bardziej lub nie zielonej energii jest na tyle dużo, że ten gaz nie jest już takim kluczem, bo on miał być tą rezerwą. A jeżeli rezerwy mamy na zapleczu duże, no to rzeczywiście Rosjanie sobie strzelili w stopę, bo oni zachowują się tak, jak taki dealer, który sprzedawał kokę, ale to, co dostał, przepijał.
I teraz, prawda, powiedział, że koki nie sprzeda, a jednocześnie dopiero zrozumiał, że jest na głodzie alkoholowym i że to boli. Tam jest jeszcze gorzej, ale może Mateuszowi oddajmy głos. Mateusz, bo ja to mógłbym długo na ten temat pewnie. Na temat tego, jak Rosja przelicytowała system szantaż energetyczny dla Europy. No, towarzysze czerwoni z Moskwy, mówiąc kolokwialnie, w grobach się przewracają, widząc, czego dokonała ekipa Putina. No, Bo w rok niecały. tak, kilka miesięcy wystarczyło, bo jak się spojrzy, to uzależnienie energetyczne w postaci gazu z Rosji, no to jest pomysł nie Putina czy ludzi Putina, tylko to jest pomysł towarzyszy radzieckich. Dokładnie. To jest, 60. To jest tak, epoka właśnie, Breżniewa. tak, o tym właśnie mówiliśmy z kapitanem Lisowskim kilkanaście tygodni temu, jak to fajnie wymyślili sobie właśnie towarzysze radzieccy, jak uzależnią Niemcy, Austrię, bo Austria była tym pierwszym krajem, który kupił w Europie gaz. No i to wszystko tak się hulało. No, zachodnia część Niemiec dostawała tani gaz przez wiele lat. W latach 80. to jeszcze poszło tak do góry, w latach 90. też. No i epoka Putina miała być tym ukoronowaniem tych kilku dekad działania. A tu się okazuje, że dupnęło i chyba już nie wróci to Eldorado, na całe szczęście dla nas, bo my tu byliśmy w bardzo złej sytuacji, ale to też będzie miało przełożenie niestety też na sytuację gospodarczą i społeczną w Europie, bo największa gospodarka w Europie, czyli Niemcy, bardzo zyskiwała setki miliardów euro każdego roku na tym, że mogła generować większe zyski dzięki tańszym surowcom z Rosji. Ale teraz te ceny trochę są wyższe, więc tutaj ta marża będzie trochę, Nie. tak? No właśnie nie do końca, dlatego że to idzie w tym kierunku, że ceny są niższe. No tak. Jeszcze raz powtórzę. Za gaz i to za LNG, który zawsze był droższy ze względu na to, że trzeba było go jednak dostarczać gazowcami. No i wychodzi na to, że amerykański gaz i to, co Amerykanie zresztą Niemcom proponują, to co Katar proponuje, długoterminowe kontrakty wychodzą taniej niż ten to jest kolejny mit, wiesz, bo tak trochę, wiesz, żyliśmy też mitem. Myślę, że, znaczy tu, co powiedziałeś, było bardzo dużo prawdy, że to rosyjscy towarzysze wpadli na taki pomysł, Niemcy stwierdzili, że i tak to przez lata działało. Natomiast w tym momencie jest, jak zwykle w przypadku takich mitów, czasami one są, jedziemy na takich mitach, wiesz, jedziemy przez długie lata, natomiast rzeczywistość trochę odbiega, no bo teraz Amerykanie są w stanie dostarczać i Katar taniej niż Rosjanie. I to jest też jeden z głównych powodów, dlaczego ten gaz spada, no bo jeżeli Amerykanie by powiedzieli, ok, ale nam się nie opłaca i możemy dostarczyć ten gaz powiedzmy za 60 czy ileś za megawattogodzinę, czy no oni mówią, że oni są w stanie za 20 dostarczyć, no to a teraz mamy 29, nie? Cenę. Czyli i to jest główny ten powód w przypadku, jeżeli będą długoterminowe kontrakty i tak dalej, oczywiście fix plus indeks, no są różne tam obostrzenia. Natomiast to pokazuje i to Amerykanie chcą pokazać Europie i również Niemcom, że możecie brać od nas ten gaz, ale już amerykański. No tak, to prawda. I ale taniej też... niż od Rosjan kilka lat temu. A więc wiesz, to jest i nagle się wszystko tym Niemcom, wiesz, no Niemcy i ten biznes nagle nie może powiedzieć, że okej, to my musimy z Rosją, bo tanie surowce, możecie mieć tanie surowce ze Stanów Zjednoczonych. I to wszystko jak gdyby burzy. I to... No, I wiesz, I tu zawsze trzeba też powiedzieć, cena, a też i cena polityczna, bo Niemcy mają swoje klocki, swoją grę i niekoniecznie... no to jest co innego, tak. Więc trochę mi wszedłeś, ale okej, powiedziałeś to z punktu widzenia cen, ale też trzeba powiedzieć o polityce, więc to, że będą kupować to w teorii, tak, za tańsze surowce z Ameryki, czy też z sojuszników amerykańskich, to jak to się przełoży znowu na percepcję polityczną Niemiec, jeżeli chodzi o to, że oni chcieli mieć takie bardziej niezależne działania względem Ameryki.
bo jeżeli się uzależnią od Amerykanów, to się spełni cena Ameryki, że znowu będą Europejczycy pod względem politycznym polegać na Stanach Zjednoczonych, jak to było przed 1989 rokiem. Więc Tak, to jest dlatego- idealny deal. Dlatego chcą, wiesz, ciągnąć z Francji przez ten gaz algierski, który wychodzi drożej niż amerykański. No właśnie z tego powodu, co ty powiedziałeś. Ale tak, żeby też Mhm. Też i przecież Scholz bardzo intensywnie patrzy na Afrykę i to właśnie współdziała z O tym Chińczykami, mówię. Mhm. że właśnie przecież był w Senegalu, Kenia, nawet też i tam mowa o Egipcie. W ogóle jak się spojrzy, to Niemcy przestali mówić o gazie. Oczywiście budują te swoje zasoby pod dostawę LNG, ale intensywnie weszli na temat budowy gospodarki wodorowej. Wszystkim proponują, żeby produkowali dla nich wodór. I to jest dopiero ciekawe zagadnienie. Gdzie Scholz nie pojedzie, to tam zawsze się pojawia temat: produkujcie nam wodór. Tak, wiesz, I- bo też się pojawił gaz miał być tym przejściowym, brany z Tak. Rosji, ale jak już jest brany ze Stanów Zjednoczonych, no to już nie jest tak potrzebny, to może już przejdźmy od razu na ten wodór. No po co tam czekać? Co prawda jeszcze te technologie cały czas w mojej ocenie nie są na tym poziomie, na który oczekujemy, no ale to przyspieszmy. Już się mówi o tych rurociągach, które będą używanie tych gazowych rurociągów do transportu gazu, mówię No gazu, to już w wodoru. ogóle, to już tak w ogóle dalej, i tak Niemcy dalej, nie? mówili, że wodór będą transportować z Ukrainy przez Słowację, Czechy. To było chyba w A więc 2021 roku. Mówią była teraz mowa o nagle przyspieszmy i przeskoczmy, nie? A kiedyś Zrobią mówili, te, wyprodukują 1300 leopardów. 10 lat, nawet 15 od Rosji będziemy musieli brać, nie ma takiej opcji i tak dalej. A nagle się okazuje, że teraz już ten gaz w ogóle nie jest potrzebny, tak? Rok, dwa już będziemy na wodór przechodzić. Maćku? No. Ja chciałem powiedzieć, że według danych, które zaczęły napływać do mnie jako komentarze przy okazji jakichś tam właśnie rozmów mówiących o tym, że będzie wodór i ewentualnie te gazociągi będą do tego wykorzystywane, i potem zacząłem sprawdzać. Przenikalność wodoru Tak. jest taka, że niestety, ale stalowe rury jako takiego nie utrzymają. Jest to takie wyzwanie technologiczne, żeby utrzymać bezpiecznie wodór w jakichkolwiek zbiornikach, tudzież jakichkolwiek rurach, że sorry Winnetu, ale to, o czym jest mówione, że wykorzystanie nawet tego Nord Streamu do tego wszystkiego, to jest bullshit na resorach z dopalaczem. Ale też trzeba powiedzieć... Dobra, poczekaj, bo znowu wchodzimy na tematy, nie jest do końca, ten Mateusz, cały czas ja siebie słyszę, wyłączyć ten młot. Nie jest tak do końca. Linde ma taką technologię, można używać rurociągów gazowych, one Ale trzeba będą jednak jakoś używane. zmodyfikować. Nie, właśnie nie. Tutaj może być zaraz długa dyskusja, ludzie ci wytłumaczą. Nie trzeba ich modyfikować, to już jest kwestia potem odbioru z tego, ponieważ tam rozrzedzasz ten gaz, wodór tam z dodatkowym nośnikiem i jest taka możliwość. A więc spokojnie, tak? Natomiast oczywiście są to wyzwania, są to problemy, ale już to, co jest planowane, no to myślę, że w przeciągu kilku lat rurociągi gazowe będą wykorzystywane do transportu wodoru. Natomiast jeszcze raz mówię, to zaczęło przyspieszać, no i to jest też może taki plus tej wojny gdzieś tam w Ukrainie, że już Niemcy nie mówią o tym, że trzeba ten gaz, już w ogóle nawet się nie mówi, że ten Nord Stream trzeba jeszcze raz odpalać, no bo już się mówi, że ten gaz to tak naprawdę to jest niepotrzebny, to się da przeskoczyć, tak? I tylko zielona energia i w ogóle będzie wszystko cudownie, wspaniale, tak? I tylko będziemy ekologiczni, nie? No możesz mi Trochę powiedzieć, tak idzie w tym kierunku. jak Niemcy mają zapewnić sobie źródła do produkcji wodoru, no bo wodór powstaje w To konkretnym jest to procesie. innego, no, oczywiście, nie? Więc to też jest dopiero ciekawa układanka, że my u siebie nie będziemy produkować, ale będziemy sprowadzać z drugiego końca świata z państw, które będą emitowały pewne... Wiesz, możesz mieć ten zielony wodór, no ale No on tak. na ten moment jest, że tak powiem, Drogi. A, droższy, B, no ten powiedzmy, który spalisz węgiel i zamienisz na wodór, wygląda taniej, tak? A więc...
No ale no, Jak, efekt jest taki sam, że czy spalimy węgiel tu, czy spalimy węgiel w Afryce, czy w Azji, to i tak pójdzie do atmosfery. Więc to jest ciekawe zagadnienie, tak? Tutaj budujemy fajne sobie zielono wszystko naokoło, a jednocześnie tysiące kilometrów dalej wszystko idzie z dobra, kominów. ja nie chcę poruszyć tego tematu, bo zaraz hejterzy Aha. mnie ekologiczni dopadną, bo ja mam akurat trochę odmienne zdanie. Patrząc na przykład jak baterie są budowane, jakich pierwiastków się używa, to dla mnie to z ekologią nie ma nic wspólnego. Ani trochę. I Ale bardziej po prostu zrobieniem kasy i na temat różnego rodzaju tych technologii wodorowych mam podobne zdanie, że to w dużej mierze no, jest skierowane na to, żeby znaczy no Niemcy kierują w to, żeby w jakimś tam stopniu narzucić pewne technologie i rozwiązania, żeby resztę Europy uzależnić, tak, od siebie. No, zawsze się liczy władza, pieniądze i wpływy. Tak, skoro szczególnie, że zrezygnowali z atomu, no to trzeba teraz wszystkich przekonać, że wiesz, że inne rozwiązania są tutaj lepsze, więc Cały nie- świat, a zwłaszcza Ameryka, właśnie rży jak koń z tego, że Niemcy wyszły z atomu. no okej, wiesz, no wyszli, bo wyszli, tak, no ich A kto jak bogatemu gdyby zabroni? no. No w sumie racja. Dobra, ale słuchajcie, bo tak powiedzieliśmy sobie o tym gazie, czyli rozumiem tak, ten szantaż energetyczny się Rosji nie udał. Natomiast no, niewiele lepsza sytuacja obecnie jest na ropie. I tutaj też jest dużo takich nieporozumień. Ja będę o ropie mówił więcej w sobotę, więc jeżeli ktoś chce posłuchać tylko na ten temat, to zapraszam w sobotę, będzie dużo. Natomiast słuchajcie, wygląda to tak, że jak wy w ogóle oceniacie ten sojusz Rosja-OPEC? Bo wydaje się, że obie strony nie do końca wywiązują się ze swoich zobowiązań. Rosja utajniła te dane i cały czas próbuje eksportować na maksa to, co może. I też pewne wyjaśnienie, dlaczego oni eksportują taką dużą ilość drogą morską? Dlatego, że oni muszą zrównoważyć rurociągi, czyli spadek głównie Niemcy, Polska, oraz muszą zrównoważyć spadek, który już w kwietniu jest odczuwalny, a w maju będzie bardzo odczuwalny, czyli produkcji paliw. To, co podawałem bodajże dzisiaj, mamy wzrost kolejny cen paliw w Rosji. One oczywiście, te paliwa nie kosztują tyle, co w Polsce, żeby ktoś też tak nie zrozumiał, że jest drożej. Natomiast no, tam tną ten amortyzator paliwowy, Dławik. czyli rząd, tak, dławik, czyli rząd przestaje dopłacać. Już na samych zapowiedziach, już ta cena benzyny jest rekordowa, historycznie wysoka. No i może się okazać, że Rosjanie za powiedzmy na jesieni będą mieli cenę zbliżoną do cen europejskich, jeżeli chodzi o paliwa, chyba że rząd zabroni, bo teraz próbuje zabraniać, no ale ceny hurtowe i tak idą. Zobaczymy, kto tutaj będzie zwycięzcą, czy rząd, czy jednak te rafinerie i firmy naftowe. No niemniej i taka najistotniejsza rzecz, i może tu też się wypowiedzmy, no to odbicie w Chinach. Nie ma tego odbicia, to znaczy wszyscy spodziewali się lepszych wyników, tych kwietniowych i teraz tych najnowszych odczytów, a one nie są bardzo złe, tak, czyli nie mamy jakiegoś załamania, ale nie są dobre. Czyli to znowuż przesuwa ten wzrost cen ropy. A więc ja mówiłem, że koniec, pamiętasz Maciek, mówiłem koniec kwartału drugiego, nie? Mamy maj. To chcę teraz powiedzieć, że to odbicie w Chinach się przesunie i do końca kwartału drugiego te ceny ropy będą niskie. Nic nie zapowiada tutaj zmiany. Co wy na ten temat sądzicie? Jak to... Daniel? Słuchaj, znaczy na początek ceny ropy to nie jest moja bajka, natomiast pytałeś się o OPEC+. Tak. No i cóż, no, Rosja nigdy nie grała fair, ale i z Rosją nigdy nie grali fair. Więc Tak, to prawda. pod tym względem sprawa jest jasna. OPEC kiedy mógł, to grał przeciwko Rosji i to nie było żadnej litości ze strony OPEC. Więc Rosja postępuje dokładnie tak samo. To jest klub takich dżentelmenów, ale każdy z nich ma gdzieś tam, prawda,
nagana położonego na bioderku i liczy na to, że podglądnie karty kumpla. Więc pod tym względem nie dziwię się ani Rosji, ani OPEC. Szczególnie, że tak naprawdę OPEC, myślę, że tutaj ma większy zgryz, jakim są Chiny, co zresztą kiedyś wspominaliśmy, że teraz OPEC jest już między młotem i kowadłem dosłownie, bo nie tylko Amerykanie mogą sobie operować, ale i Chińczycy. I nawet jeżeli nie ma odbicia, a może nawet jak nie ma odbicia, to Chińczycy w pewnym momencie będą musieli coś z tymi rezerwami robić. I Rosja pod tym względem, grając na siebie, będzie jeszcze jedną pętlą dla OPEC, a przecież zdaje się, że jeszcze jest problem teraz w ogóle Ameryki Południowej, nie tylko kwestia energetyczna Wenezueli, teraz jest jakaś ostra zapaść w Argentynie, jeżeli chodzi o produkcję zboża i tak dalej, bo tam jest susza, to znowu trafi tam ten obszar, a więc przełoży się na potencjalne zyski, bogactwo i pewnie też obniży Chińczykom trochę gospodarkę. Myśmy zwolnili, więc myślę, że to odbicie też mało prawdopodobne w oparciu o europejski rynek. Rosja nie jest tym obszarem, gdzie można zyskać. Amerykanie, jeśli rzeczywiście znajdą się w tym takim blokadzie Kongresu i demokratów i republikanów, też nie będą aż takim odbiorcą wielkim. Więc no mamy sytuację, w której Chińczycy będą grali prawdopodobnie na ceny ropy, żeby utrzymać je tak, jak są najwygodniejsze dla nich. Albo na lekki wzrost, żeby sprzedać. Ale jak sprzedadzą, to im spadnie. Wiesz co, wejdę ci troszkę, bo tam jest gorsza sytuacja. Jeżeli by się okazało, że następny miesiąc Chiny będą miały nie takie odczyty, jakie oczekują, no to będą musiały coś zrobić. Czyli są jak gdyby dwie rzeczy, takie, tak, czyli uwolnienie rezerw, na przykład, żeby pobudzić, i druga rzecz, o wiele groźniejsza dla Rosji, jakby się okazało, to minimalna, może nie jakaś duża, ale minimalna dewaluacja juana. Ja nie mówię, że się wydarzy, ale jeżeli by na przykład miesiąc, albo nie daj Boże 2 miesiące pod rząd było, to coś takiego może nastąpić. Znaczy, no widać, że tego odbicia nie będzie, bo ten świat nie da Chińczykom tego poweru aktualnie. Nie ma takiej opcji. To nawet po Europie widać, że tak naprawdę myśmy przesunęli te środki w zupełnie inne miejsca. Tak. A ponieważ zaczyna się jeszcze problem z wodą, zaczyna się problem z prawda, produkcją i tak dalej, Niemcy nie ruszą tak, jakby chciały. Francuzi skupią się jednak na rynku wewnętrznym, bo to będzie cały czas problem kosztów reform Macrona, które w końcu ruszą czy nie. No to mamy kichę. No, Chińczycy rzeczywiście zdają sobie sprawę z tego, że ta wojna przeprowadziła pieniądze w zupełnie inne miejsca. A jeszcze jak się popatrzy na produkcję amunicji. Ja powiem ci, że to jest najśmieszniejsze albo najbardziej takie komiczne, że Chiny w tym momencie powinny liczyć i najbardziej mogą liczyć na to, że będzie odbicie w Stanach Zjednoczonych, bo Europa pogrąża się w coraz większych problemach własnych, czyli tak, przywództwo, to co powiedziałeś, tak, wydaje się przenoszenie tych firm z Niemiec do Stanów, no wiele, masakrycznie moim zdaniem dużo problemów. I co może się wiązać z tym, że ta, powiedzmy, może nie jakaś silna recesja, ale spowolnienie gospodarcze w Europie jeszcze będzie się ciągnęło, tak powiedzmy, pół roku, rok. A skoro tak, no to kto ma kupować te towary chińskie? No mamy Stany, Europa. Afryka nie kupi. Afryka nie kupi, tak? Wiesz o co chodzi, tak? Jakby było silne odbicie w Europie, tak jak przynajmniej giełdy to, bo giełdy cały czas jak gdyby obstawiają, że to odbicie silne będzie. No ale wiesz, giełdy też obstawiają, że będzie pokój na Ukrainie, tak? A więc tym się nie do końca, bo giełdy czasami się mylą i rynki finansowe. No niemniej, jeżeli by się okazało, że jeszcze powiedzmy z rok to takie spowolnienie gospodarcze, a to jest realne, no to wtedy te Chiny też trochę będą tak na zwolnionych obrotach działać. Poza tym jeszcze jedna ciekawa rzecz tutaj wyłazi, bo ja widzę pewną minimalną, ale analogię do
tego 2011 roku, kiedy zaczęły się problemy z żywnością. One zaczynały się dokładnie w okolicy Argentyny, całej Ameryki Południowej i tam widać już, te susze dadzą się mocno we znaki, spada produkcja. Europa, tu już widać Hiszpania, Włochy, parę innych miejsc, będzie problem z produkcją żywności. Ukraina się powstrzymuje, Rosjanie wytłukli swoich ludzi, nie będzie kto za chwilę im tam na roli miał co robić. Indie. Też nie jest stabilnie. Tam, jeżeli po te monsuny przyjdą nie tak jak trzeba, no to może się okazać, że popatrz, ma być schłodzenie, Australijczycy mają takie temperatury, że są w całkiem dużym szoku, tam znowu zaczynają się pożary. Wiesz co, zobaczymy, czy w tym roku nie... Ale wiesz o co mi chodzi, 2011 rok, gdzie przerzucono się spekulacja ropy, przerzuciła się na spekulację żywności, co jeszcze bardziej zmniejszy powiedzmy podaż na tych rynkach ropy, bo ta kasa przepłynie i wtedy w ogóle Chińczycy będą musieli też coś zrobić, bo też będą musieli wystartować w tym biegu po te zapasy, mimo że mają je duże. Wiesz co, zwróćmy uwagę, czy nie będzie znowuż suszy i pożarów w Indiach, no bo też to był powód na przykład wzrostu w jakimś tam stopniu żywności w zeszłych latach, dlatego że oni zakazali eksportu tej swojej żywności ze względu właśnie na te problemy. Jeżeli to w tym roku się, no to co mówisz, znowuż wejdziemy w jakąś tam spekulację. No może nie cały jak gdyby ten kapitał się przerzuci, natomiast no część może być zainteresowana tym rynkiem żywnościowym. Ale Chińczycy też, wtedy będą musieli trochę sobie zmienić system, prawda, zakupów. Mniej ropy, bo jest spowolnienie, więcej żywności. I jeszcze jedna rzecz, która też trzeba, z jednej strony Indie dosyć silnie się rozwijają i stawiają właśnie na przemysł i na produkcję, no ale to też ma te negatywne skutki, że może się okazać, że no będą przez to znowuż mieli problemy, tak? No więc to może się okazać nie takie proste. Współczuję Xi, też ma co myśleć. No dobra, słuchajcie, to omówiliśmy sobie większość tematów, chyba że chcecie jeszcze jakieś poruszyć, jeżeli nie, to będziemy się żegnać z gośćmi. Znaczy zostało nam coś z pierwszej części tej wojskowo-politycznej. Prigorzyn. To omówmy koniecznie. Czyli tak, Prigorzyn rozgrywa partię szaków i to chyba 5D tym razem, można powiedzieć, tak? Bo się okazuje, że przestawia pionki w dziwny sposób, pozwala sobie na mówienie rzeczy, za które normalnie w Rosji się kończy jako ten, za którym zamykają okno, kiedy chce skoczyć, tak? Z 50 piętra. Do tego wszystkiego okazuje się, że pojawia się ukraińska informacja, której nie dementuje Prigorzyn, że on rozmawia z wywiadem ukraińskim i ja sam przyznaję się, nie miałem czasu, bo dzisiaj byłem na kongresie, nie oglądałem tego, co powiedział Budanow w wywiadzie, oddaję wam tutaj głos w tej sprawie, ale chyba jest o czym powiedzieć. Jest o czym powiedzieć, bo... Tylko nie przez godzinkę, bo to już... Poruszaliśmy ten temat z Markiem Meissnerem i rozmawialiśmy na temat tego, co powiedział Budanow, który przyznał, że w 80% Prigorzyn mówi prawdę, słuchajcie, więc tutaj są pewne rzeczy, bo oczywiście też było powiedziane, że pewne deklaracje Prigorzyna były, co wywiad ukraiński powiedział, że nie są szczere, więc nie będą korzystać. Wiadomo, że chodziło o to pewnie rozmieszczenie wojsk, a dokładnie artylerii rosyjskiej w rejonie Bachmutu i zamian za wycofanie się z miasta. Natomiast trzeba powiedzieć uczciwie, Prigorzyn został, co przez niektóre osoby w sumie w Rosji oskarżony, został potraktowany jako zdrajca, chociaż na telegramie rosyjskim, na wielu telegramach rosyjskich, do których mam wgląd i sprawdzam, nikt tak naprawdę wobec niego nie wysunął oskarżeń o zdradę i tam raczej to, co on mówi, to jest odbierane jako prawdę. Słuchajcie, ten konflikt na linii Prigorzyn-Szojgu-Gerasimow jest od wielu miesięcy, jest widoczny i on zatacza coraz większe kręgi tak naprawdę.
to też informacja z tego, co też krąży po sieci odnośnie tego, że w Moskwie pewne kroki podobno już podjęto, chociaż w telewizji Biełsat, co wczoraj Markowi Meissnerowi mówiłem, pojawiła się informacja, że w Rosji w najbliższych wyborach będzie partia Wagner, więc no, coś może być na rzeczy, słuchajcie, no naprawdę. No tak, ale ten tekst Budanowa o tym, że Wagnerowcy są prawdziwym wojskiem, Tak. a liniowi są do kitu i tak naprawdę musi ze smutkiem powiedzieć, że jedynie z kim mają walczyć to z Wagnerem, no to jest też taki pocałunek śmierci na kierunku całej tej ekipy Szojgu Boski. No to jest też wystawienie Prigorzyna już lepszego się chyba nie da. No, operacja Psy, że tak powiem, Marek Meissner mówi, działa, więc coś na rzeczy jest, ale w sumie, no, czy Budanow powiedział coś, czego nie ma? No, on powiedział prawdę. No, na dzień dzisiejszy największym wrogiem wojsk, przynajmniej najbardziej doświadczonym, czy wyposażonym i wyszkolonym, są wojska Wagnera. Może nie wszyscy, bo wiadomo, że też tam duży odsetek tych więźniów, chociaż jak Marek mówił, no, są bataliony, że tak powiem, stworzone z różnych tam nosicieli, którzy sam Prigorzyn powiedział, że odznaczyły się wyjątkowym męstwem, więc no coś też to świadczy, prawda? To też Prigorzyn nie będzie chwalił byle kogo, ma pojęcie, kogo ma w swoich, że tak powiem, najemnikach, czy w swoich oddziałach najemnych i wiedzą też, o co walczą, tak? Dla nich jest to rozpoczęcie nowego życia, że tak powiem, chociaż No i dzisiaj, dzisiaj jeszcze, przepraszam ci, wejdę słowo, bo ja tego nie sprawdzałem. Dzisiaj podobno była taka głośna sprawa, że któryś z tych covidowych szpitali pod Moskwą został w całości oddany dla Wagnerowców jako ich lecznica. Więc Tak. to w ogóle jest. Tak. Jest. No, ale słuchajcie, jest nowa też informacja, przynajmniej tak Amerykanie twierdzą, że naprawili Patrioty. No wczoraj była informacja, że uszkodzenia są no, nieznaczne i będzie możliwość naprawy w Ukrainie. No też na Ukrainie. stwierdzili, że Tak, już mówiliśmy naprawili, o tym nie? na początku. No, Tak. zobaczymy. Łazik to księżycowy skoczem się dało naprawić, to spokojnie, Patrioty też. Tak. W jeden dzień? Okej, no dobra, no ale... Moduły i skocz. Dziury zaklejasz i działa, no. Ja bym tutaj, że tak powiem, końcówkę tego Prigorzyna potraktował w taki sposób, że to nie jest jego ostatnie zdanie tego, co mówił. I podejrzewam, że no, może się to rozwinąć na dużo większy obszar konfliktu wewnątrz rosyjskiego, że tak powiem. No Prigorzyn nadal ma jeszcze te układy w Afryce i jeżeli się go chce posunąć, no to ci, którzy chcą go odstrzelić, chcą wejść ze swoimi PMC prawdopodobnie do Afryki na jego miejsce. A to już jest gra dużo O większą miliardy. Tak, ale wiecie co, jeszcze jest jedna rzecz. Pamiętajmy, że to jest były ZEK i tutaj metody, że tak powiem, Nie są mu dyskusji nieznane. z nim, no moim zdaniem, żeby z nim dyskutować, to tylko jedna metoda, czyli to ta okienna najbardziej może przemówić. Ewentualnie okna. młoteczek. Ale to, Pawle, to nie jest tak łatwo pozbyć się Prigorzyna. No, to naprawdę, no, on ma swoje kontakty, ma swoje, że tak powiem, umiejscowienie i to tak w sumie, nawet Marek Meissner mówił, że to nie będzie takie proste, żeby go usunąć. Ale to wiesz, długa droga do tego, żeby go usunąć, że tak powiem, z pierwszej linii, a najgorsze jest to, że na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie ma kto ani zastąpić jego, ani jego oddziałów tak naprawdę. tak, tylko że wiesz, No. utrzymywanie jego i takiej niesuborny, no wiesz, jednak Ale oczernił Pawle, cara, no. No tak, tylko Pawle, czy on od wielu miesięcy wskazując na to, że nie ma wsparcia z Ministerstwa Obrony, nie ma ciężkiego sprzętu, że tak powiem, chociaż jeszcze w tamtym roku, jak po zdobyciu Lysyczańska przecież latały nad Bachmutem Su-25, które należały do grupy Wagnera, tak? Były pilotowane przez byłych oficerów wojsk lotniczych, którzy zostali zakontraktowani w ramach grupy Wagnera i nawet Wagner miał swoje samoloty, tak? I generalnie mają, ale dzisiaj Prigorzyn mówi, że on miał obiecaną amunicję i z tej amunicji dotarło 10%. I nie ma tej amunicji dalej. Tak, on ma już problem z amunicją strzelecką nawet już.
Tak, ale ty wiesz, skoncentrujesz się na tych rzeczach. Ja bardziej chciałbym zwrócić uwagę, co powiedział, tak? Czyli stary dziad siedzący w bunkrze, tak? No niewiele, No. Stryjałkow to samo. No, ale wiesz, Stiełkow to jest jakimś tam blogerem, wiesz, to tam dobra, nie? Ale to odbiło się tak mocno, moim zdaniem, w Rosji. No to tak jakby, wiesz, no za Hitlera ktoś tam, wiesz, oczerniał Hitlera, takiego tam mówił, że wiesz, jakiś stary tam dziad siedzący też w bunkrze, by the way, tak, a więc podobnie. Paweł, No ale nie wiem, masz wgląd na Telegram. Zobacz No po tych no słowach, oczywiście, powiedz, wszyscy są tak. za, nie? No tak. Czy To się ktoś, bardzo podoba, ktoś nie? nam pisał coś na temat tego, że on powiedział takie zdanie, że dziad siedzi w bunkrze? Ja nie spotkałem się, żeby tam była nagonka na niego, naprawdę. No nie, na Telegramie nie, natomiast wiesz, no reżim jednak nie powinien sobie pozwalać. Ja, wiesz, znaczy o co inaczej, chodzi, no. ja podejrzewam, że reżim tego nie zapomni i w odpowiednim No. momencie sobie zadecyduje o pewnych rzeczach, tak? Bo takie rzeczy, no to wiesz, w Rosji są rzadko spotykane, żeby ktoś tak cara atakował, nie? No wiesz, no, ktoś musi zaprojektować nowy znaczek Windows 23, tak? To, że wiesz, na Telegramie wszyscy akurat uważają, że powiedział prawdę, no bo no mniej więcej może nie, że nawet to pada czasami, tak? To nie jest, no ale wiesz, z drugiej strony, no jeżeli się podważa tego główno dowodzącego, tak, czyli prezydenta i cara Rosji, a nie daje się alternatywy, no bo to nie jest tak, że wiesz, że ktoś mówi, okej, stary dziad, ale mamy alternatywę i tu może rządzić jakiś, nie wiem, rząd jedności narodowej, nie? Czyli no to jest dosyć poważny wyłom, bo nagle będzie następny głos, który też podważy tego cara i co? I mamy demokrację w Rosji? No to jest zły kierunek, nie? Dla reżimu, nie? Demokracja jest słabo kontrolowalna, więc jest passé w Rosji. Znaczy ja bym powiedział, że demokrację to można kontrolować w inny sposób. Dobra, moi drodzy, no 2,5 godziny prawie nam wyszło. Jakoś tak nikt nie wie kiedy i jak. Dzisiaj w ogóle na kongresie parę osób mnie tam dorwało, których nie znałem, miło było się poznać i mówili, że sami nie rozumieją tego, jak to jest możliwe, że mogą słuchać nas przez prawie 3 godziny, bo to jest przecież nienormalne, a jednak to robią. Coś w tym jest. To był dla nas miły komplement. Ja też się zastanawiam nad tym, tak. No ale już część pisała, że dosyć długo. Gratuluję, że wszyscy wytrwaliście z nami do tej późnej godziny. Co prawda, czasami jeszcze dłużej prowadzimy, do 11 kiedyś chyba było, z tego co pamiętam. Było raz. Ale zaczęliśmy też później. Tak, zaczęliśmy chyba później, nie? A więc wszystkim dziękujemy. Dziękujemy naszym gospodarzom, gościom i widzom. A i słuchajcie, trzymajcie się. Dokładnie. Dobrej Szanowni nocy. Państwo, jeszcze przypowiedziałbym taką Do rzecz. zobaczenia, do Jeśli Wam się usłyszenia. podoba, to subskrybujcie proszę, i lajkujcie obydwa kanały. Kremlinka Show i Kapitan Misowski, na którym lecą jednocześnie te materiały. Zaglądajcie na Ale media to poczekaj, jeszcze powiedz, A że jeszcze cały czas... Martina kanał. Tak. Martina, tak, właśnie. I do chciałem tego powiedzieć. jeszcze, Mamy 3 kanały. Wszystkie- Jest szansa, że za tydzień puścimy na 3 kanałach, bo taka możliwość jest, tylko Dokładnie. akurat dzisiaj z Jesteśmy za. Marcinem gadaliśmy i to już było za późno, żebym to uruchomił. Jesteśmy za. Ponadto przypominamy o social mediowych kanałach każdego z nas i profesora, Mateusza i nasze. I oczywiście przypominamy o Mateuszu, panie Zenie, który dzisiaj nieobecny, ale jego Twitter ciągle żyje i funkcjonuje i świetne teksty puszcza. I pozdrawiamy go oczywiście. Oczywiście nieustająco Tak go jest. pozdrawiamy, jak i wszystkich innych, którzy nam się już przez naszego live'a przewinęli, bo ekipa naprawdę jest zacna, więc lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, rozsyłajcie, dawajcie rady z tymi reklamami, co są, jeśli się da. I zachęcamy też do wspierania wszystkich naszych kanałów w każdy możliwy dla Was i akceptowalny sposób. To tyle. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Kłaniamy się, do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Cześć. Dziękuję. Cześć, trzymajcie się, hej.